Hej, witamy serdecznie na kanale Archeolodzy HiFi. Po tej stronie Grzegorz, po drugiej stronie Darek. Dzisiaj taki spodziewany, przez Darka na pewno niespodziewany, bo jadąc powiedzmy na to nagranie spodziewałem się czegoś innego, bo coś innego zapowiedziałem, a wyszło jak zawsze. Czyli robimy mojego freestyla. Co tam na Oliksie, bo tutaj nie ma niestety cenowych jakichś takich... Cześć Darku? Cześć Grzegorzu, witajcie. Dzięki, że mnie zauważyłeś mimo wszystko. No to znaczy tak się zastanawiałem przez chwilę, ale no dobra, niech i tak będzie. Tutaj patrzymy sobie po prostu na to, co ciekawego nam wpadnie w oko. Nie ma jakichś tutaj firm, które będziemy szukać, a może się pojawi. Nie ma też właśnie widełek cenowych, może tanio, może drogo, ale no po prostu jest jak jest. Tutaj zaczęliśmy od całego zestawu, tylko po to, żeby tutaj zobaczyć, co nam Olix też... O, proszę. O, mam to, 3080. Proszę. I tak propos, rozmawialiśmy ostatnio z Darkiem na temat tego, że stare nady jeszcze dawały radę, no bo jakby na to nie patrzeć, daje radę, tak? Nadal daję radę, tak, ja mam po remoncie bardzo fajnie gra, szczególnie właśnie, ja kiedyś mówiłem parę razy, ja mam go podłączonego do jakichś tych Bowersów i Wilkinsów i to bardzo fajnie gra. Okej, czyli... Bardzo fajnie gra ten nadzik. No dokładnie, więc są nady, które nie są tanie, 3,5 tysiąca złotych. No ale są pewne filmy, które niestety bronią się jakościowo. Niestety, jeśli wszystkie by były kiepskie, no to... Znaczy kiepskie, klasy popularne, jak wybrnąć z tego, że tak powiem? Wiesz co, ja myślę, że tutaj też nie można mówić popularne, niepopularne, bo czasami w tanich sprzętach też można się mile zaskoczyć. Okej, to teraz nasza ulubiona firma, czyli Van Gine. Pewnie tego się tak nie czyta, ale i tak troszeczkę uprościłem. No i cóż, ta firma, jakby to powiedzieć, to nie jest droga firma, chyba nigdy nie była drogą firmą, prawda? Ale... Czekaj Grzegorzu, ty mów, ja na chwilę cię opuszczę, bo to po prostu Tak szybko poszło. powinno się nagrywać po 22. Aha, jakieś hałasy z boku. No dobra, póki Darek robi porządek. Boże, co on tam robi? O, tutaj jest nawet całkiem lepiej niż przypuszczałem. Dual Mono od Van Gogha. Jest dużo ciekawiej. A tak, pan napisał nawet, że Dual Mono. 1100 zł. Pytanie, czy w tym przedziale cenowym ten tutaj wzmacniacz jako tako broni? No na pewno Dual Mono się broni. Ale czy jako firma się broni? No tu już kwestia do dyskusji. To może się podobać, szczególnie ten wyświetlacz z analizatorem widma de facto. Tak to by można było powiedzieć. Więc tutaj sprawa do przemyślenia. Dla chętnych to musi ktoś bardzo chcieć. A tym ciosem myślę, że wybierzemy sobie, są dwie ładne rzeczy. Wzmacniacz Fischera za 550 zł z korektorem. Wzmacniacz, w sumie ta sama parafia. Ale chyba troszeczkę inna seria, troszeczkę nowsza. Natomiast to się bardzo ładnie komponuje tutaj. Do tego już wystarczy dołożyć tuner i już jesteśmy w domu. Natomiast tak, co ciekawego, wzmacniacz ma tutaj w tej dolnej części wyświetlacza diodowy V-meter. To całkiem fajnie wygląda, pewnie. Zaraz zobaczmy na innych zdjęciach. 550 zł. No powiedzmy to tak, to zdecydowanie jest godne polecenia. Powiem w ten sposób, tutaj widać towarzystwo godne. Jakiś na pewno Radmor 5102. Co do gramofonu nie powiem, natomiast widać, że ktoś słucha i to albo przyszła pora na coś nowego, albo po prostu miejsce się skończyło. 130. Okej. Dobra, już jestem. Krótki instruktor na temat działania instalacji hydraulicznej w domu, bo to po prostu niektórzy zachowują się, jakby się dopiero sprowadzili. No ale to tak jest, jak wiosna przychodzi, trzeba wszystkie zawory pootwierać. Okej. To jest normalne. Ale ładną rzecz przegapiłeś, Darku. Znaczy nie waginę? Nie, waginy nie, ale tutaj... Bywają. Zobacz na to, proszę.
Wiesz to ja to nawet dzisiaj oglądałem tego A, Fischerka, tak? widzisz, Fischerek dobrze widzę, Fischerek. On mi Dobrze. wpadł w oczy, jakoś mi tak właśnie Olix wyrzucił go w chwili wolnej w pracy, czy tam w samochodzie, już nie pamiętam, odpaliłem sobie komputer czy telefon i właśnie go widziałem, tego Fischerka. No ładny zestaw za 550 zł, prawda? Korektor Ładnie, daje ładnie radę. się świeci, ładnie wygląda. Dokładnie. To jest to na pewno takie coś, co... Jeśli tam w opisie, bo tutaj powiedzmy opis musi się też zgadzać, ale nie mamy chyba ochoty czytać tak dogłębnie opisu na zasadzie, czy ta żarówka jest przepalona, czy tamta. No tak. A teraz idziemy w dół z ceną. Miała być bez limitu, a tu proszę, masz zestawik za 250 zł. I zobacz, i to już się... No powiem ci broni. To już jest taki, jak ktoś chce mieć antuaż lat 80., no to 2,5 stówki zostawię. Co mamy tutaj? Wszystko? No nie wiadomo, czy kolumny. Bez kolumn, tak? Tak, Teoretycznie. wszystko oprócz kolumn, ale to i tak cena jest atrakcyjna. Zdjęcie 250 malutkie niestety, ale no jest CD dokładnie, jest wzmacniacz. Te wzmacniacze mają to do siebie, że one są strasznie takie niepozorne z frontu. Tutaj mamy powiedzmy jakiś korektor suwakowy. Natomiast one raczej mocno, bo tutaj nie są słabe. Co do kasety, no niestety zdjęcie takie jest i też nie będziemy tutaj dogłębnie tego analizować. Wydaje mi się, że to jest podwójny autorewet, ale to, tak jak powiedziałem, wydaje mi się. Więc tutaj 2,5 stówki zostawić za całkiem dobrze grającego Fischera, to nie jest jakiś grzech. Tu mamy za 3,5 stówki, może będą lepsze zdjęcia. Wzmacniacz już widać ten sam. Kaseta już inna. I tamta kaseta zdecydowanie lepiej wypadała mimo tych kiepskich zdjęć, bo jednak może nie tyle co soft touch, ale coś tam na środku, jakiś wyświetlacz jest. Te nalepki oryginalne Fischera też dają radę. A tutaj, no dobra, są też nalepki, co będę mówił. Nie wiem, który ty byś wybrał? Jest to chyba faktycznie tamten poprzedni zestaw za 250 zł. Bo tutaj jest parapecik, niby jest wszystko, ale... On No, taki leciutki. tutaj, A Iwa to nie jest, ale leciutki parapecik jest. Taki no podcięcie. zdecydowanie ten zestaw wypadał lepiej i taniej, czy jest sprawny, no, do zadzwonienia. No patrzcie, zestawy nam się zrobił, dlatego mówię, to jest taki odcinek freestyle'owy, bo bez planu po prostu jedziemy do przodu z tym, co nam tutaj Olix podsyła. Nie zawsze to dobrze. Tutaj trzecia, to znaczy to jest to samo co ten pierwszy za 250 zł, natomiast obawiam się, że ten, a nie jest bardziej zniszczony, ale możemy się przyjrzeć bliżej tej kasecie. Ja tutaj zobaczę, czy, nie wiem dlaczego te zdjęcia chyba są kompresowane już w tym wypadku, nie ma dużych rozdzielczości tak jak gdzie indziej. Natomiast tak, no tutaj chyba jeszcze są kolumny Fischera. Kolumny Fischera to też zawsze jest coś ciekawego, bo Fischer albo robił Made in Japan, albo Made in Europe, szczególnie w Europie, no raczej obstawiam, że to są jakieś europejskie kolumny do tego szafka. To mówię, to są rzeczy takie, jak ktoś się wychowywał w latach 80. Widać raczej piwnica, butla od gazu jest, prawilnie, u pana Patryka, no to powiedzmy, może do tego wrócić za parę złotych. Prawda? Czy nieprawda, czy gówno prawda? Czy cała? I następny Fischer, tak? A nie, to już ten chyba był za 350, teraz Tak, jest za 400. Teraz To jest zobacz. sporo tych Fischerów. Okej, tu jakieś Akai wykichało. Takie dziwne Akai. 750 zł. Chciałoby się powiedzieć, nie każde Akai co się świeci, nie? No tutaj dużo na... O, no już No dlatego mówię, to jest takie Akai. dojechane. Znaczy dojechane, ale sądząc po tym stylistyce, to są już lata 90. takie, no widzisz, ten korektor, oni chcieli coś sprzedać, ale ewidentnie nawet Japończykom przestało wychodzić. Stali tylko ci mocni gracze typu Denon, typu Onkyo, a takie Akai, które całą swoją renomę zbudowało na magnetofonach, nomen omen, no tutaj się pogubiło troszeczkę w nowych czasach i zaczęło robić coś takiego. No tutaj okej, niby Akai, co, ale no to nie każde Akai co się świeci, nie? No to niestety to chyba był, mi się wydaje, w stosunku do niektórych firm błąd, po prostu oni poszli w taki sprzęt, no bardzo budżetowy, bardzo marketowy, cieli te koszty, no to wszystko wygląda w pewnym widać. momencie już dosyć słabo, no nie No chciałbym to- powiedzieć dziadowsko, ale bardzo słabo. Bardzo No i słabo. No pytanie, czy tutaj cena 750 zł uzasadnia wybór tego no Akai. No ale mam nadzieję, że tutaj nam troszeczkę cena podrosła. tutaj jest jeszcze opisane z kolumnami Denona, tak? Ja nie wiem, czy tam No, były one powiedzmy widać. jakie kolumny są, takie będą.
nie widać, to nie mówimy. Akurat to ja oglądałem, przyznam się, 900 zł i MIDI system od Lenko. Nie jest tanio, ale jest sympatycznie. Tutaj ten wzmacniacz z korektorem, bo to jest wzmacniacz z korektorem połączony, wydaje mi się. Chyba tak. Tutaj na pewno mamy powietrze, ale tu jest... Aha, tu masz łącznik ekwalizacji de facto. Więc wzmacniacz z korektorem, nowy amplitudę. Czy wzmacniacz, dobra. Jest pilot, jest całkiem ładny deck, powiedzmy. Z cyfrowym licznikiem, 2 kieszenie z autorewersem, jeśli ktoś kaset I ma widzisz, jeszcze tak, zapas. tak, no właśnie. I ten magnetofon ma z autorewersem, zgadza się. Do tego jeszcze CD, całkiem ładny, też sympatyczny, że tak powiem, CD. I tutaj tuner, ten wyświetlacz akurat, powiem Ci, bardzo mi przypomina Philipsa, którego mam za sobą. Stąd to skojarzenie właśnie, kto w tym grzebał, Paluchy czy Philips, czy może ktoś inny. Po tych zdjęciach pewnie za dużo się nie dowiemy, no ale jest powiedzmy jakiś tam zestaw Lenko. Lenko, firma szwajcarska, znana, no ktoś tam zajął, nie? Nie każdy musi to znać, nie każdy musi to lubić, ale czemu nie? Dobra, zobaczmy sobie 204 TS-a, telefon Kena, magnetofon, znaczy ja miałem te magnetofony. Tutaj niestety przy nich należy zwrócić uwagę na to, co jest pod pokrywą tutaj kapstanu, czyli Idler, bo akurat jeden był w gorszych warunkach przechowywany, mam wrażenie, i ten Idler po prostu już, że tak powiem, guma się nie utlenia, tylko wulkanizuje. No Tak. twardnieje. Tak, i kruszeje, więc tutaj akurat należy zwrócić. Natomiast te magnetofony szpulowe, one są, znaczy one długo były produkowane de facto, bo mechanizm jest, no mówiąc krótko, debiloodporny. Jednosilnikowy, dwugłowicowy. No on przede wszystkim raczej kusi walorami wyglądem. O, tak powiem. 204, była jeszcze chyba 202, jak dobrze pamiętam, to były wersje właśnie 2-4-ścieżkowe tego magnetofonu. Tutaj mamy wybór na pokrywie po mostkach głowicowego. Wybrnąłem. O, gruźlik nam się trafił. I tak jak powiedziałem, to jest Philipsa i tutaj co nam się trafi, to akurat chyba ty coś takiego macasz. Ale dalej nie widzę. Nie widzisz? Nie. O, ten. No, 244. Tak. No. 244. 248 chyba. Ale nie dałbym głowy. Znaczy, no na pewno nie robisz głowy, bo tutaj nie masz w ogóle V-meteru, jest powiedzmy automatic poziom nagrywania. No to właśnie, no to ten mój na pewno jest chyba 248. To jest symbol tego. Tak, ogólnie jak to oceniasz, powiedzmy? Po prostu działa, prawda? Działa, no działa. Jeden jest nadal w remoncie, drugi jest już dawno po remoncie. Działa, no po prostu no, troszkę lepszy od Zetki, tak? Tutaj na pewno nie ma tych problemów z głowicami, z torem przesuwu taśmy, tak jak ja tam w ostatnich odcinkach kilka do temu mówiłem, że tam Zetka 246 też mam po całkowitym remoncie, ale to tak naprawdę całkowitym, zresztą ten magnetofon również. No i z tą Zetką nie byłoby jeszcze tak tragicznie, gdyby nie to jak zawsze powtarzam, że 9-11 godzin odtwarzania, jeden kanał siada i wtedy co? Musisz przeczyścić cały tor przesuwu taśmy, łącznie z głowicą zdemagnetyzować głowicę, troszkę niegramatycznie i wtedy całkiem fajnie gra. Całkiem fajnie Ale gra. do 8-9 godzin. A tutaj troszeczkę lepiej to wypada. 9-11 godzin, już to wypraktykowałem. I tak siedzę czasami i tam gdzieś tam w tle sobie gra i słyszę, że jeden kanał nie działa. Zbliża się termin. Ale... Tak jest, masz. Taki prawie budzik, I wiem, powiedzmy, że to tak? jest ten czas, kiedy za nią trzeba się No, zabrać, no ale jest to nieudaje. relatywnie dość proste, tam parę minut roboty. Zetka 246 tam wypluło tutaj jeszcze, ale to pominiemy Zetka 246, to akurat są... Tak, jaki jest koń, każdy widzi, także tutaj nie ma No o czym dokładnie, to jest mówić. takie sentymentalne, bardziej mniej ciekawe. To już Dokładnie, troszeczkę bardziej ten grundlik, który się nie chce załadować, a się ładuje usilnie. O, proszę, Uher SG560 Royal. To 250 zł, to jest akurat... Zobaczcie, zawsze musi pójść coś nie tak, zawsze musi się coś spier... Dobra, Uchera muszę zobaczyć. Dobra, jest grundik, to jest 341 Deluxe. No, taka budowa bardzo vintage'owa, bez szpul to wygląda troszeczkę tak dziwnie. Jak stare radio lampowe, brakuje Zgadza skali się. na Tutaj masz gałki są.
ale 2 V-metery. Te V-metery to jest taki wskaźnik, powiedzmy, najwyższej półki, przynajmniej w latach 60. Jak już były 2, to było grubo, nie? To tak jakbyś zdjął koszulkę, to znaczy, że już jest grubo i trzeba uciekać, nie? To tak samo tutaj jest. I to jest magnetofon 3-głowicowy tutaj według opisu. Właśnie tak nie byłem pewien, czy 3-głowicowy, czy nie 3-głowicowy. To wszystko grzechu zależy od tego, kto zdejmuje koszulkę. No, gdybyś ty zdejmował koszulkę, to może im uciekał. No widzisz? Dobra, ale tu jest powiedzmy taki szczał fajny. To co teraz pokazuję, bo to jest SG560, to jest zwykły ucher, tak? Tutaj widać coś z taśmą. No tak, ale chyba mamy oboje takie niezbyt przyjemne doznania, jeśli chodzi o Royala, czy tam o Royala Deluxa, tak? Rozczarowanie było zaliczone. Znaczy, no przede wszystkim bardzo dużo pracy trzeba było po prostu w ten magnetofon, żeby on sobie, że tak powiem, zaczął pracować, żeby zaczął żyć. To nie jest tak, że wymienicie, tutaj nawet nie ma paska. No po prostu jest w cholerę roboty, natomiast no, te uchery, jak były nowe, to były zajebiste. Na tym powstała lega na tych magnetofonach, bo były tanie, zajebiste i dobrze nagrywały. Natomiast no, dodajcie do tego właśnie delikatne 74, tak? No to 50 lat i robi się trochę mniej zajebiście, tak? Bo No, w tych ucherach jest taki problem, ja wam powiem, że tam mostek jest wymienny razem z głowicami, bo ty miałeś takie mostki nowe, tutaj, pamiętam. Tak, tutaj śrubeczki były. I tam ten mostek z głowicami, jego elektronika nie, no jego elektryka łączy się z resztą magnetofonu za pomocą takich dość nietypowych gniazdek, tak? Ja nie wiem już, czy tam w mostku są żeńskie czy męskie, w każdym razie odpowiednik żeński lub męski jest w pozostałej części magnetofonu. To jest zrobione, słuchajcie, z takiego przeźroczystego plastiku, twardszego niż ten na obudowie, co tutaj widzicie, naprawdę bardzo twardy plastik i ten plastik z czasem traci swoje właściwości, on po prostu się utlenia, tam jakieś pierwiastki w tym plastiku się utleniają, on się rozłamuje. I wtedy nic ci zgrania. To nie działa. Trzeba by było to, takie gniazda nie wiem, czy są do zdobycia, raczej trzeba by byłoby jakiś zamiennik znaleźć, ale to wtedy trzeba wymieniać wtyczkę i gniazdo. No, albo robić to na krótko, lutować, ale to nie ma zbytnego sensu, no bo jeżeli chodzi właśnie o serwisowanie tego właśnie, czy przeczyszczenie głowy i tak dalej, no to wtedy trzeba rozlutowywać. I to jest taka dość spora wada tych ucherów, że to się niestety rozpada, ten plastik. Znaczy kolejną wadą, dlatego ta cena, ale mimo wszystko ja lubię takie ryzyko, dla mnie to nie wiem. No ja wiem, że ty lubisz ryzyko. Ty masz całe 2 pokoje ryzyka u siebie. Dobre, w punkt. Tutaj jest jeszcze takie problematyczne, że te wychyły lubią, że tak powiem, powiedzieć nara i one niekoniecznie będą działać, tak? Więc to jest dużo, ale pytanie, czy ktoś jest z widzów, że tak powiem, na tyle odważny, żeby takie ucherka sobie za 250 zł przytulić i następne parę tygodni po godzinach spędzić przy nim. No chyba, że zawodowo serwisuje, no to inna gadka, ale no wstępnie to jest ciekawe, tak? Sprzęt to jest sport dla odważnych. Damy pik, no to wiadomo, nie będziemy pokazywać damy pik, niestety, przepraszam. O, tu jest taki malutki słowiak, TC260. No ładniutkie. Ładne te Sony są. No. Są raczej bardzo stare Sony, no. Zdjęcia nie pokażę większego, choćbym bardzo chciał, jakoś tak wychodzi. To są Sony, no właśnie, to raczej dwugłowicowy magnetofon. To są w zasadzie ich początki, jeśli chodzi o magnetofony szpulowe. Sorry, że tak zapierdzielam z tymi zdjęciami. Tu chciałem wrócić, ale widać tą prostotę, tylko to jest wszystko mimo wszystko solidnie wykonane. Jeden przełącznik, jeden guzik do nagrywania, kapstan, 2 wychyły, być może. Tutaj mamy jeszcze chyba Soniaka ze wzmacniaczem, prawda? Mi się tak po prawej wydaje. stronie. Tak. A wiesz co, zobaczmy sobie, bo już mnie zaciekawiły parametry tego, czy to jest two-head, czy three-head i tak dalej. Radio muzeum. Tutaj może nie być napisane akurat, czy ma 2 głowice. 4-ścieżkowy, dwuprędkościowy 9,5 i 19. No i gdzie jest dupa, każdy widzi, no. Z tyłu jeden silniczek. No i jest to do serwisu. O, pod klapeczką mamy poziomy do nagrywania, inny włącznik nagrywania. Więc nie mamy przełącznika Tape Source, natomiast wszystko dość dyskretnie. No, że taki sprzęcik
Ty powiedz mi, no czy ja zgłupiałem, czy oni w katalogu źle taśmy założyli? Dobrze są, cholera. Dobrze, bo to chyba tak miało być. Nie, tu masz A kapstan. co, nad tym? No. Tak mi się wydaje, że na tym. No i widzisz, rozkmina teraz. A no zobacz. No ten tutaj pan jest założył tak, dobrze. Tak, ja widzę. Pan założył dobrze. To w katalogu jest źle. Tak, zdjęcie z katalogu Tak? Sony jest Katalog. pierdaczone. I powiedz mi, kurde, można? Można. Wiesz co, bo to ja ci powiem, Grześku, to też było tak, że to często, gęsto po prostu pan fotograf, któremu przywozili sprzęt do studia, który tam robił zdjęcia do tamtejszych katalogów, no nie musiał akurat, tutaj jest tak, tutaj też jest tak założone. Nie, tu tak, jest z z góry. górą, ale tutaj o napinacz być może, bo tu jest rolka taka powiedzmy sztywna, napinająca. No jak widać są różne sposoby zakładania taśmy, to jest no... Być może przy obu sposobach magnetofon gra i tyle, no. Znaczy no tutaj raczej zapierdala za przeproszeniem, jeśli założysz to na kapstanie, bo on po prostu naciąga taśmę, bo pamiętaj, że kapstan... No okej, ciekawa rozkmina, Sony jednak potrafiło spieprzyć w katalogu zdjęcie swojego sprzętu. Dobra, 377 będziemy pchnąć się w górę, tutaj Miśka odpuścimy sobie, aczkolwiek te ceny tych magnetofonów TC755 i podobnych uszatków Sony mnie zaskakują, dlaczego one nie kosztują powiedzmy tyle co na przykład Revox lub podobne. Coś kurczę jest na rzeczy. Tu mamy za 450 zł są po cenie dawce. Jakby ktoś szukał gałek, to tutaj nie ma mostka niestety osłony. 377. Wiem, że z tym magnetofonem może być problem, nie musi być problem, ale może być problem, ponieważ prędkość przesuwu taśmy jest no właśnie to 50-60 Hz właśnie to niekoniecznie tutaj działa do końca i może być problem z tym, że on odtwarza ze swoją prędkością i ciężko, przynajmniej ten serwisant, który robi tutaj znajomemu taki magnetofon powiedział, że no on ma swoją prędkość i tego nie idzie ustawić, tak? Czy to był no, kiepski serwisant był, no i tyle. Wszystko idzie ustawić, pozdrawiam Krzysztofa. Dobra. Teraz tak. Sony TC188. Wracamy do kaseciaków? Jak chcesz. Oczywiście, że Może chcę. być. No Tik, to dawaj. tik, nie tik, tiki. No bo jest troszeczkę takich fajnych rzeczy. Tutaj jest chyba więcej tego niż na Allegro, aczkolwiek też szansa jest odrobinę większa na otrzymanie cegły. No wiadomo, że nie wiadomo, ale okej, no to Sony. Klasyk, prawda? One były jeszcze pod brandem Wegi wypuszczane. Tych wersji tego magnetofonu podejrzewam było dość sporo. Prosty, ładny deck. No to raczej miłośnikom klasyki musi się podobać. Tak, mam to chyba w wydaniu, tylko ja mam model 260, jeśli nic nie pomyliłem, bo jak mówię, zawsze nie mam pamięci do tych magnetofonów. No gra do tej pory. Tam jedynie miałem problem jakiś czas temu z tym Z nagrywaniem. z zapisem odczyt, ale już się z tym uporałem. No wystarczyło, słuchajcie, że pół roku nie używałem magnetofonu, dlatego po raz 155, jak macie te mechaniczne rzeczy, magnetofony, w szczególności szpulaki, to nawet jak nie słuchacie, nie czujecie potrzeby włączyć, wsadzić kasetę, założyć szpulę, nawet nie dawać tego pod wzmacniacz czy tam amplituder, wyjść sobie z pokoju i niech to sobie pochodzi parę razy tam i do tyłu, nie macie na jakiś czas spokój, ale za jakiś czas trzeba to niestety uruchomić, bo później Repeat. Tak, słuchałem, fajnie grało, później przez pół roku nie słuchałem, no bo mam sporo tych magnetofonów i w pewnym momencie przyszło mi do głowy, odpalę tego Sony trochę, a gdzie? Trzeba się było tym zająć. No ale to jak mówię, ten zapis, odczyt, on tam potrafi najczęściej krochmalić tą robotę. Dobra, tutaj cały czas jesteśmy tego samego, czyli JVC, to szczerze pierwsze moje skojarzenie, jak zobaczyłem ten magnetofon, pomyślałem Marantz. Bo nie licząc takich, i tutaj mam pewną poszlakę, bo też za moimi plecami to akurat będzie gdzie indziej pokazywane, być może mam całą wieżę Philipsa, ona jest dość podobna, no niekoniecznie identyczna, bo jednak ten segment tu jest powiedzmy po prawej bardzo podobnie, jeśli chodzi o licznik, czyli wspólny tutaj dla po prawej strony suwaczki, to wszystko mniej więcej pasuje do Philipsa ukośnik Marantza, natomiast ten magnetofon u mnie jeszcze ma tutaj na środku bodajże wyspę z przyciskami, to kwestia może przedstawienia, ale tak zaczynam podejrzewać, że JVC mogło być robione przez Philipsa ukośnik Marantza albo odwrotnie i to wcale by mnie nie zdziwiło, jakby tak było. Być może akurat jakiś tutaj właśnie z nadzieją na to pojawi się nam magnetofon marki Marantz lub też Philips.
Ogólnie Philips, powiem Ci, Darku, uczyłem do prądu, autorowy zdziała, no pięknie, nic nie muszę przy nim robić, liczno ładny Philips dwukasetowy. Wiem, znaczy się ostatnio go jakoś nie widziałem, bo nie byłem w tej twojej pieczarze, natomiast ze zdjęć pamiętam. A co po takie ładne techniczne? Jakie ładne techniczne? Gdzie? Który? No ten B25, co tam mamy, B355, ładnie się świecą. No dobrze, nie będzie Technics, niech ci będzie. A i Technicsa, magnetofony Technicsa są zawsze fajne. No i jak nie ładny, jak ładny. No niby ładny, dobrze, no. Ale technicznie to znaczy ładny i sprawny, no okej. To można jakieś tam pociągnąć pod to, że to ratuje. Mamy tutaj na soft touchu, wychyły są zdecydowanie duże, aczkolwiek mało pól mają. Dobra, no. Czy cena jest dobra? 400 zł? Okej, no. Ktoś szuka Technicsa, ma sentyment do marki. Są gorsze, tak? No oczywiście, że jest cała masa gorszych, no to wszystko jest, wiesz, kwestia tego, w jakim stanie technicznym jest, no ale są niektóre magnetofony, które nawet jak są w dobrym stanie technicznym, tak są kiepskie. Niekoniecznie tutaj mówię akurat o polskich magnetofonach kasetowych, tylko o japońskich, bo trochę też tego przerobiłem, także są marki, no, Marantz, które nie porywają. No ten Marantz, czy porywa, czy nie porywa, ciężko mi powiedzieć. Powiem Ci, z tymi Marantzami, to znaczy Philipsami w sumie, co do deka może nie będę mówił, ale wzmacniacze, tak przynajmniej Marantza. No właśnie, pytanie, czy to się zgrało, czy nie zgrało. Powiem Ci, nawet miałem takiego Marantza, tutaj nie wiem, czy ten akurat dwuprędkościowy, trzygłowicowy i szczerze mówiąc poszedł jeden do muzeum, czy tam obydwa poszły do muzeum, do Romana, bo to się nie broniło po prostu dla mnie taką jakością brzmienia. To jest subiektywne uczucie. Były fajne, były ameliowe, miało otwartą kieszeń, ale powiedzmy u mnie w mojej skromnej kolekcji magnetofonów nie ma Marantza. To chyba o czymś świadczy, prawda? Coś No, jakby nie był u ciebie, to mógłby być u mnie. Niektóre magnetofony tak właśnie od ciebie do mnie przepływają. No, nie bronisz się. Nie bronisz się. Nie bronię się. Nie. Przed magnetofonami się nie bronię. No, więc tutaj na przykład, ten wzmacniacz. Tutaj zobaczmy sobie jeszcze ten zestaw Marantza. Autorever, no pięknie to wygląda. To trzeba oddać, że wyglądało, to jest super. Tylko, no, moja rada posłuchać najpierw. Bo to, że coś wygląda, nie znaczy, że będzie akurat super grało. Tutaj momencik, może akurat moc będzie podana. Jak będzie, że moc ST, PM, Made in Japan, no i z sieci to nie bierze nic. Dobra, przynajmniej widać, że pan z modelami się nie pomylił. Dużo zdjęć od tyłu w zasadzie. No i cóż, tutaj co mamy? Tylko diodowy V-meter i dość spory korektor. Tutaj podzielony chyba na lewy, prawy kanał. Tak, podzielony na lewy, prawy kanał, żeby nikt się nie pomylił. Tak. 5 suwaków na lewy, 5 na prawy. Wygląda to na początku dużo bardziej bogato niż tak de facto jest w rzeczywistości. I chyba są z różnej parafii te klocki, mimo wszystko tutaj włącznik, na przykład ten power, ten wzmacniacz niekoniecznie pasuje już stylistycznie do tej reszty, ale to też jest moje widzimisię, więc nie będę się aż tak bardzo czepiał. Zobacz również, o kurczę, podrożało. No faktycznie. Podrożało, stan piękny. Pytanie za 100 punktów, 201. No dobra, stan jest piękny. Prawie gabinet. Tylko która to jest 201? 201 zwykła. To panie German. No jak widać. Chociaż 200. 2N 21, 40. Kurczę, no. Czemu nie może... Bo tam, Grześku, w opisie tego sprzętu nie było takie oczywiste, czy to jest, wiesz, 201 czy 201A, bo jak ja tak patrzę, to tutaj przynajmniej na front panelu nie masz nigdzie tego napisane. Bo na front panelu nie widać, tak, zgadza się, na front panelu na front panelu nie widać, także to nie jest takie oczywiste, czy to jest na Germanie, czy na Krzemie, bo one wyglądają dokładnie tak samo. Ale te są germanowe. Germanowe. 2148, 2N to są germanowe. Sorry, musiałem tutaj sobie sprawdzić w Google. No i cóż, więc tutaj były tańsze, już są droższe Germany.
No ale to faktem jest chyba jeden z najlepszych wzmacniaczy na Germana, z najlepszymi transystorami i tak dalej, będę słodził mu. Więc znaczy tak nieskromnie powiem, mam 2 sztuki tych zestawów, więc... A nawet 2 komplety. 2 komplety, tak. 2 komplety, więc no jest coś na rzeczy, jeśli chodzi o tego telefonka przynajmniej u mnie. Stereomeister 3000. Tutaj bym podchodził do tego, znowu w stalocie wdepnęliśmy. Gra to całkiem fajnie, ten tutaj jest absolutnie kompletny. To jest tak jak pan napisał, to jest lampowy amplituner, nie radio, amplituner lampowy. Z racji wieku ma to swoje jakieś takie bolączki, bo coś tutaj zatrzeszczy, coś tutaj nie będzie stykało, coś z podświetleniem, ale no tak, zobaczmy czy ale jest jakieś. Mamy AFC już, tutaj mamy ten element, ogólnie ten programator Darkunie. Dlaczego on wszędzie jest taki sam? Bo to jedna i ta sama firma produkowała i sprzedawała różnym producentom amplitunerów, dlatego inaczej nie będzie. Może Dokładnie górą, tak. może dołem, może bokiem, ale zawsze będzie tak samo, że tutaj mamy AFC funkcję do włączenia i ogólnie główny zakres. Do tego jeszcze jak widać magiczne oko tutaj pracuje do mierzenia powiedzmy zera detektora, o tak to ładnie nazwać. No i żarówkę stereo, żarówkę, nie, no bo tutaj nawet nie jest żarówka, znaczy nie, może inaczej. Tu jest tak zajebiście rozwinięta myśl technologiczna niemiecka. Dobrze, że się nie pomyliłem inna myśl technologiczna, skojarząca z Niemcami się, że zrobili cały układ na lampie po to, żeby zapalać tą żarówkę. Jest dodatkowa lampa w schemacie po to, żeby ta cholerna żarówka się zapalała. Tylko masz chyba, prawda? Masz czy nie masz? Gdzieś tam się walał. No bo ja ci go chyba nawet przywiozłem, mi się wydaje. Zgadza się. No. Tak więc tutaj powiedzmy ma swoje bolączki, natomiast no myślę, że ta cena tutaj za ten egzemplarz jak najbardziej możemy. On jest jeszcze w ładnym stanie na dodatek ten tutaj, więc bardzo jest ładnym stanie, fajnie. nie ma skazy. Tak. Okej, patrzymy dalej, więc tutaj były kasety, było trochę szpul, ale idziemy w starocie. Tutaj 300 już z kolumnami. Kolumny takie dziwne się wydają. Dobra. A ja w międzyczasie sobie tutaj kliknąłem, bo mnie zafascynowały te głośniki. Bo ładny, wysokotonowy, MBHD chyba to jest. Średni też ładny. Tutaj zalepiony chyba plastyką śruby, patrz nie tykaj. No, ciekawe kolumniki, takie niezbyt duże, wydaje mi się też. Ładne przetworniczki, zawieszenie odwrócone. Links czy Rach. 4,8 ohmów, Dobra, już kolumny jest. 55 W, więc wcale nie jest słabo. CLR Electronics. CLR to jest. Nie Links. No dobra, 3552. By trzeba było sprawdzić o tych kolumnach, ale nie każdy zrobi. Tutaj jeszcze kolumny troszeczkę poglądamy sobie, czy coś ciekawego upłynęło. Ranka rany HT226. To jest 228, przepraszam. To chyba są na tych małych, no płaskie, czyli mamy 2 malutkie głośniki niskotonowe. Znaczy powiem ci, tego bym posłuchał. Nie miałem okazji posłuchać, a tego bym posłuchał. Tutaj akurat wysokotonowe są Perlesa na pewno. Więc jest bardzo duża szansa, że te szerokopasmowe, bo to raczej nie wygląda na głośniki basowe, to są przetworniki też Perlesa, więc dlaczego tutaj pan napisał? No patrzcie. Na Celestionach. No dobra, ale to jest Perles. To na górze tak, ten wysokotonowy raczej na pewno tak. Aha, dobra, może być. Dobra, mam rację, popularny cofam mały. co powiedziałem, bo teraz się przyjrzałem tylko półce przeciwpyłowej. I tak powiedzmy odpowiednią szufladkę zobaczyłem, więc tak, niskotonowe mogą być Celestion albo Goodmans. Tutaj akurat bym troszeczkę do Goodmansa się bardziej. Po czym pan to poznał? Być może są napisy, no fajnie by było zobaczyć, że Być jest może wymontował któregoś. Tutaj sprawę otwartą, nie będę się kłócił, bo szkoda kruszyć kopię o to. Ale kolumny płaskie, więc na pewno fajnie zagrają. Tak, tutaj paradoksalnie tak. My mamy z Darkiem swoje podejście do tego, że takie kolumny fajnie zagrają, bo one jednak troszeczkę inaczej wykorzystują wasze pomieszczenie i ściany. To przyznam się szczerze, oglądałem. Nie wiem co ty myślisz, nie wiem co z tym zrobić. Tutaj więcej zdjęć by się przydało.
cenę za wszystkie, bo to są całkiem ciekawe kolumny, bo tu są kolumny dwudrożne Tandberga. Kosteczki takie trochę inne. Tutaj akurat jest chyba przeróbka, że kabel, bo tu powinno być gniazdo takie DIN2 włączone, no ale nie jest. Natomiast same kolumny są dość Oryginalne, zniszczone. ekscentryczne takie. Tak, i wiesz co, no, tak może kiedyś, o tu masz dobry komplet, ale to, że to kosztuje tyle, tam to kosztuje tyle, to... A widzisz, to one powinny mieć jeszcze taki, Grześku, chyba stojak? Co to jest? Takie Nie, rusztowanie? tu są buty. Pan nie używa sznurowadeł. Ja nie mówię, że o butach, tylko na czym one stoją. To jest oryginalne, czy to jest takie A i jakieś... teraz mi poryły głowę te no nie ma sznurowadeł. Nieważne, dobra. No okej, no to znaczy stoją na krzesełku. Mam na krzesełku, a takie drabinice, myślałem, że Tak. to będzie jakieś fajne No to są w ładnym stanie, no to znaczy tutaj jest troszeczkę do fantazjowania, to nie każdy sobie fasetki zobaczy od Tandberga. Moim zdaniem ciekawe kolumny, tylko no tu już trochę drożej, tak? Tam było 200 zł, to No mam tak, 1000... tak jest sporo roboty. Jakbym nie miał co robić, to bym sobie kupił, ale że To mam, tutaj. więc... No więc dokładnie. Dobra, zawalimy z grubej rury Tandberga, walniemy studio, proszę, bach, 8500. Piękne. Monitor, studio Monitor Tandberg, no piękne, tak jak mówisz. No, może pan więcej napisze, na czym to jest. Tutaj nawet zobacz, piersi. No na pewno Perles. Dwa wysokie to są Perles, tak? Średniotonowy pewnie też jest Perles, a więc dół. Albo Cis, albo Perles, więc tutaj nie ma jakiejś tam magii dużej. Po prostu jest pięknie wykonana kolumna. Też z piedantyzmem, ma jakieś stawki, ma regulacje. No i raczej nie ma miękkiej gry, nie jest to mała rzecz. No i do tego gra i podejrzewam, że jakbyśmy to zestawili z kolumnami za 8500 produkowanymi obecnie, to nie będzie, tak. to nie będzie jakiś zestaw wyjątkowo, że tak powiem, z najwyższej półki za 8500. Niestety. To myślę, że przy tej samej mocy, oczywiście kwestia jakiej miłości takie słuchanie, tak? Bo jeśli ktoś lubi subwoofer, żeby mu drżał mózg wewnątrz czaszki, no to być może te kolumny nie spełnią jego zachcianek, czy tam preferencji muzycznych. No nie każdy akurat słucha, no chciałem powiedzieć techno, ale techno też czasami nie jest złe. Tak więc no po prostu jeśli chodzi o klasę odsłuchów, a nie napierdalania basem, to myślę, że te kolumny w podobnej cenie po prostu by zjadły konkurencję, tak. Bo tutaj akurat producenci obecni to po to, żeby napierdzielało. O proszę. I Tandbergi za całkiem rozsądne pieniądze, bardzo rozsądne pieniądze powiedziałbym Tandbergi. I tu nie ma miękkiej gry. Ojejejeja. Tutaj koledze Arturowi byś takie się przydały. Bo to jest akurat świetna propozycja te Tandbergi, bo tu mamy Goodmansa średniotonowego, wysokotonowy to jest chyba Cis. Nie, Philips, Goodmans, a na dole pewnie Cis, więc bardzo dobry zestaw głośników. Co do tego Philipsa, może rączki bym sobie nie dał obciąć, być może pan coś więcej, no ale to raczej cholernie dobre kolumny są, proszę pana. Pamiętasz te moje Panasoniki takie mam? No pamiętam. No, tutaj trochę między nami pogadamy. Artur się uparł, że znajdzie to. Po 2 dniach powiedział, że nie znalazł. Ale jedyne kolumny, które są blisko, że tak powiem, tych Panasoników, one są troszeczkę, no to są właśnie te. Te Tandbergi. Tak, i cena 500 zł za te Tandbergi to naprawdę nie ma lipy po prostu. Tutaj jest naprawdę fajnie. Jest owszem, no Philips na górze. Co do tego dołu jeszcze by trzeba było to zweryfikować, czy po prostu głośniczek na dole membrana, albo po prostu zobaczyć, czy pan w opisie nie napisał, że membrana została zmieniona, po prostu cała dolna lub też głośnik. No nie. opis jest dość skromny. No tutaj to znaczy ty na przykład wiesz po sobie, że nie zawsze, że tak powiem, inna membrana świadczy o tym, że tam jest inny głośnik, aczkolwiek tutaj obstawiam, że to jest Cis i raczej powinien być Cis. Zresztą taka prosta rzecz, zobacz, tu masz wyprowadzenia cewki, nie? Na druciki przed membrany. Tu już nie ma. Tu coś było, cena powiedzmy jest adekwatna, aczkolwiek co do tego, co jest na dole, no nie jestem pewien i raczej bym sobie nie dał ręki obciąć. Tu bym tak pierwszy zachwyt, że tak powiem, zdech z mojej strony.
Jest okej, bo to jest fajny zestaw, ale już bym... Też się różnią, chyba że tam, bo tam jest, widzę, w tych, co przed chwilą żeśmy widzieli dosłownie. Coś widzisz, tu jest. Zobacz, sorry, tu jest, widzisz. No. Tiftoner, Here Tiltonen, no i jest, co to znaczy Here Tiftonen? 8 ohmów, Tiftoner HP 153. Teraz musimy sprawdzić, co to jest to Tiftoner. Czy to jest taki głośnik, jak powinien być? No właśnie. No okej. Wiesz, może mogli Grzesiek też dwa różne głośniki całkiem montować. To też nie jest wykluczone, bo jeden głośnik ma dużą kopułkę przeciwpyłową, Tak? a tamte inne mają małą, te mają dużą kopułkę przeciwpyłową. Tamte miały małą kopułkę przeciwpyłową i przy tej małej kopułce przeciwpyłowej było widać wyciągnięte druciki od cewki. Okej. Więc tutaj jest po prostu to zakryte dużą kopułką przeciwpyłową, a może tylko jest różnica w samej faktycznie kopułce, że w jednej po prostu była mała i druciki wychodziły, a w innej po prostu kopułka przekrywała druciki. Także tutaj to trzeba było po prostu mieć w rękach i zobaczyć, Znaczy, wiesz co, i tutaj czy zobacz. to było naprawiane, czy to jest oryginał. To już bardzo czysto wyglądają te niskotonowe. To znaczy, wiesz co, przepraszam. Nie powinny być takie czyste. Ja pomyliłem się. Znaczy nie pomyliłem, bo ja pomyliłem model 2520, jest bliżej tym kolumnom, bo tu jest Perles wysokotonowy i Goodman średniotonowy. Tu jest Philips 2620, więc 3520, więc następna seria już po prostu zmienili wysokotonowy. Średniaka zostawili, bo to jest cholernie dobry średniotonowy. Niestety czasami nawet jako średnio wysokotonowy montowany i z tymi wysokimi to już trochę gorzej, ale świetny średniak Goodmansa. Więc tu już szkoda czasu na tym odcinku, żeby tutaj powiedzmy rozkminę, to jest dla zainteresowanych, żeby rozkminić, czy to jest oryginalny głośnik. Jeśli jest tam z tyłu napis Wielki Tandberg, to myślę, że za 500 zł tutaj można znak jakości powiedzieć. A to brzmi już głupio strasznie. No po prostu polecić, tak? Można, nie można? Następne Tandbergi 3000. High-end, to jest już high-end. To z takiego high-endu łatwiej się Dla mnie ten high-end to takie stanie nad przepaścią, no trochę zawieje łatwiej kamyczek się kruszy i już leci żyrykiem. Peluść, więc to... Ja mówię zawsze, że high-end to jest to samo jak jeszcze hasło sprzed kilku lat, koniec historii. Wszyscy będziemy się kochać, rozbrajać i żyć w wiecznym pokoju. Nie ma czegoś takiego, to tak samo jak nie ma czegoś takiego jak high-end, no. A że ktoś sobie fajnie domyśli. No. Tak, to taki, tak. Ktoś kiedyś chciał się, to swoje ego chciał tak połechtać, tak? I stwierdził, że to już jest high-end. Ty masz hi-fi, śmieciu jeden, kurde, ja mam Ty masz hi-fi, tak? A my jesteśmy lepsi, bo my mamy high-end. Dokładnie, tutaj już są... No przypomina mi się taka historia. Pamiętam, już kończyłem studia na archeologii, no i pojechaliśmy tam na Dolnym Śląsku w pewne miejsce, no pojechaliśmy większą grupą i mi brakowało jednych wykopalisk, tak? Zresztą musiałem mieć wpis w indeksie, żeby już przystąpić do egzaminu magisterskiego, więc trzeba było to wszystko sobie pouzupełniać, łącznie z biblioteką i tak dalej, z WF-em, innymi pierdołami. No i pojechałem tak, wszyscy żeśmy się znali. Kolega już pojechał zarobkowo. Bo on się obronił wcześniej. Jakoś chyba przed wakacjami, czy to było zaraz po wakacjach, te wykopki już nie pamiętam, bo ja wiem, że obronę ja miałem jakoś tak jesienią, październik, listopad. A pojechaliśmy na wakacjach, no i on już był tym magistrem. Pojechał z nami zresztą taki fajny pan doktor, nomen omen modelarz, więc żeśmy mieli wspólny język. No i aż spaliśmy w szkole podstawowej. Jak to kiedyś było, pieniędzy na nic nie było, tak? Była Nyska, Lublin, w porywach Fort Transit i szkoła podstawowa. No i tam idziemy, a ja pojechałem tam z rokiem kilka lat niższym, tak? Żeby sobie te wykopaliska zaliczyć, nie? Żeby spędzić ten miesiąc czasu w lesie. No i idziemy w trójkę, gadamy, no i wchodzimy do jednego pomieszczenia. Na to ten mój własny kolega, i to jest właśnie, Grzechu, hi-fi i high-end, mówi do mnie tak: Darek, ty z nami spać nie możesz, dlatego że tu może tylko spać doktor i magister. I to jest właśnie coś takiego, tak? Jak mówiła moja świętej pamięci babcia,
daj babie widły, to na księżyc leci, czy coś takiego, więc kilka dni wcześniej zrobili go, ludzie, no magistrem był tylko magistrem, tak, jakich wielu, ale on już poczuł się kimś lepszym ode mnie, bo ja dopiero miałem za 2-3 miesiące. I ja już nie mogłem spać w jednym pokoju. Znaczy, to nie był pokój, to była sala lekcyjna tak naprawdę. Nie ma wiesz, takie... high-endu i myślę, że my tutaj... Nie, ja nie miałem high-endu, ja miałem tylko hi-fi, a on już miał high-end. I to jest właśnie to, no, to jest właśnie to. No, głupich nie sieją i tyle, także jak mi ktoś mówi o high-endzie, czy tam ten... Okej, no wali masz się na pieniądze, no to masz pieniądze, to nie dawaj, oczywiście. To bardzo, bardzo dobrze, no i wydawaj, tak, niech się biznes kręci. Okej, No, tutaj na blogach skończyliśmy, to czy ja skończyłem w międzyczasie. no. 302 laby, ogólnie seria tych labów 300 to jest ogólnie no, piękna rzecz, tu macie 2 basowe na liniko, 2 średniowe, wysokotonowe na jajeczkach, rewelacyjne kolumny, tutaj 1300 zł, no okej, życie, są ładne, tutaj być może ten ruch troszeczkę tam pan pokazuje. A ja mam jakieś punkty laby, słuchaj. Ja też mam punkty laby, wszyscy mamy laby, ogólnie dobre kolumny. Ja zmierzam do tego, że jeszcze nigdy ich nie słuchałem. Zdarza się, nie będę cię karcił za... Karcił. Nie korcił, tylko karcił za to. Karciu. Ktoś, Marek mnie skorcił, to kupiłem, czy ty mnie skorciłeś, ale jeszcze nie słuchałem, tak. Dobra, jedziemy dalej. Rank areny były, to rank aren nie będziemy tutaj już walić. Znaczy oglądać, przepraszam. Może coś zobaczymy, czy będzie sub, nie. Znaczy tutaj chciałbym przeskoczyć na jakieś amplitunery jeszcze. Bo to jest taki odcinek w sumie drugi kontrolny. O kurde, ale ładny świn. Tu już jest, powiem ci ładnie. Tu już jest klawo. No jest ładnie. 6,5 stówki. Mogę powiedzieć, że no okej, do drewna nie będę się wypowiadał. Z tyłu, no niestety, z tyłu ich to waliło jak kolumny i nadal tak jest, a przynajmniej powinno być, jak one wyglądają. To są te same kolumny, po prostu, chociaż nawet nie wiem, czy to odcinek. Po prostu to jest nieważne. A nie, przepraszam. Dwa różne typy wykończenia, ale fajnie, że jest komplet. Ciemniejsze, jaśniejsze. Natomiast jeśli chodzi o brzmienie, to naprawdę ma znikome znaczenie. Nawet powiedziałbym żadne znaczenie kolor obudowy. Jakiś raz był. Wiesz co, ja myślę, Grzechu, że ten kolor obudowy ma znaczenie brzmieniowe i trzeba to skompensować z krzykiem małżonki. pod podstawkami pod przewody głośnikowe, które będą izolować je od podłoża. Dobra, bo jeszcze nam się oberwie. Nie mamy szans na reklamowanie przewodu. Kurde, Darek, co ty robiłeś, no? Ja myślę, że bardziej nie mamy szans na reklamowanie teraz podstawek pod przewody. No najwyżej przewody elektryczne albo wysokiego napięcia będziemy reklamować. I tyle. Życie. Okej. Ale tutaj ładnie nam się trafiło. Carnage. Znaczy, wiesz co, z Carnage'ami mam taki... O kurczę, przepraszam, ja tak skoczę, bo tutaj akurat na Carnage spojrzałem, bo są czterodrożne. Tutaj proszę. Takie małe wieprzki. Następne banki Olufseny. No. 1, 2, 3, 4 wysokotonowce, 2 średnie i 1 niski. Znaczy, no słuchałbym. Powiem szczerze, te banki Olufseny raczej, jak one wyszły, one były zajebiście drogie. To nie były tanie rzeczy. Wszystko na Perlesie, znaczy przynajmniej średnie. Wysokie, no może nie jestem pewien co do... Też powinny być też na Perlesie. Basowy tutaj pewnie SIS, ale jest po potędze, tak? Tutaj no Bank Olufsen, stary Bank Olufsen i to jeden z takich topowych, myślę, Bank Olufsenów. No i znowu dwa różne wykończenia. Tak, nie było istotne, no być może każda z nich, każda z nich się broni, każda z nich jest meblem we własnym zakresie. No oczywiście, że jest ładne, tak? Koniec lat 60., więc to jest naprawdę klasyczny odbiór osobisty ze względu na gabaryt. No myślę, że tam spokojnie 25 kg nam to jest na wymiary, bo to już takie praleczki są. Wymiarów nie ma chyba tutaj niestety podanych, ale możemy porównać z gramofonem, są większe. Są podługowe, no 2800, to szczerze mówiąc to jest kolejna cena, bo wtedy to byś musiał sprawdzić nerkę i oddać się wiasyr na 50 lat, żeby cię było stać w PRL-u na takie kolumny i podejrzewam te 50 lat jeszcze byś musiał po godzinach dorabiać. Okej. Nie zagmatwałem. Dobrze powiedziałem. Dobra. Nie.
Carnage 120. Ja na nie zwracam uwagę od czasu do czasu, bo to jest taka... Właśnie ciężko mi coś powiedzieć o tych Carnage'ach, bo zobacz, średnio nisko to nowy masz Noki tutaj, tak? Te pozostałe masz powiedzmy też Noki ITT. Natomiast jak ja słyszałem te Carnage, to też tak... Coś było nie tak, nie wiem czy one się ze wzmacniaczem nie zaprzyjaźniły, czy coś innego poszło, bo na pierwszy rzut oka to są kolumny czterodroczne, które no, raczej powinny zagrać, prawda? No całkiem też to spore są kolumny, że one mają takie fajne, są w takich tych pudełeczkach takich meblowych. No. Znaczy, wiesz co, tak akurat, jeśli chodzi o mój gust, przynajmniej, no mi się strasznie nie podobają te właśnie takie obudowy właśnie. A to mogę, znaczy ja nie mówię, że jestem tym zauroczony, natomiast ja rozumiem, że komuś się może to spodobać. No ma to jakiś tam wyposażenia, nie? Produkt? Netto 33 litry, no to nie są jakieś duże kolumny. No, takie do końca, Tak nie? wyglądają na duże. No, czyli takie, no ale co z drugiej strony były produkowane w czasach, u nas to by białe kwadraty teraz pasowały. Z racji tego, że no po prostu mamy meble w większości z UK, proste, białe kształty i tyle. Marance, Hadeki. Dobra, musimy z tych kolumn Marance zjechać. masz. Marance, tutaj są marance na takich głośniczkach troszeczkę innych. Ajajaj, wyplute to zawieszenie. No żyćku, ale ładniutkie marance by mogły być z tego. 700 zł. Okej. Trochę roboty dla chętnych sport. Te głośniki ja muszę je przetestować, bo te głośnik mam w Alteku, ale go nie słyszałem. Nie jest tak dobry jak ten z siateczką, przynajmniej moim zdaniem, z tego co słyszałem wcześniej, ale jest w miarę ok. Omnie Acoustic C2 to są też takie egzotyczne kolumny bardziej. To też jest amerykańska firma. Dobra, chciałbym wrócić do jakichś takich wzmacniaczy amplitudy, bo kolumn troszeczkę. A chciałbym jakiś balans. O, Polk Audio. To też są. Balans, nie? Miałeś tam duże Jenseny przed chwilą, jakbyś się cofnął do tyłu, to byś zobaczył. No tu są małe Polki z bardzo ładnym wysokotonowym Ale ja nawiązuję bierną. do Jensenów dlatego, że ostatnio żeśmy oglądali właśnie Jenseny. Jenseny, gdzie są Jenseny? Przepraszam. No jedź dalej. Dalej. O, są tutaj. Tu. Nie, cofnij się. A zaczekaj, od tego Optimusa. musisz... Dobra. Jenseny. I teraz po środku. Dobra. No tutaj, tak, naciśnij. Są Jenseny. Tak. O, właśnie. O, i tu jest ten wysokotonowy. Te Jenseny 1500 zł. Myślę, że to będzie dawało radę. Ja miałem z tej serii właśnie niższy model i to grało przecudownie i tutaj obstawiam, że będzie bardzo, bardzo podobnie. To jest już duży kawałek mebla. 1500 zł. 67 rok. Myślę, że spokojnie może zainteresować. No z tyłu też jest nie tak biednie, nie? Nie, no ładne kolumny, ładne. A te tam dalej to co to Grundligi, czy co jakieś? Nie, no kefy chyba te pierwsze są. To są kefy. Kefy, A były też takie podobne Grundligi. Tak? No być może, ale pan ma tutaj ładny zestaw, że to powiem, kolumn ogólnie, więc no... Bardzo ładne, tak. A, bardzo to wiem, ładne. czemu pan sprzedaje. Ładne. Tutaj wiem, czemu pan sprzedaje, że nie są idealne. A. No. Widać, że tutaj wszystko na swój porządek. Przy takich starych sprzętach właśnie, szczególnie przy kolumnach głośnikowych, gdzie jest drzewo, czy nawet jakieś wzmacniacze budowy, to czasami jakieś takie przerysowanie, czy tym podobna rzecz, no... Nadaje charakteru. To jest plus. Tak, dla nie nadaje charakteru, tak. No, więc... To jak ja mam w starym Volvo lekko z tą skórzaną tapicerkę popękaną i to fajnie nadaje takiego charakteru, tak? Z tyłu nikt nie siedział, więc z tyłu jest idealna, z przodu jest popękana, ale to jest taki smaczek. Już odpowiadam, to właśnie. są Hi-tony. Hi-ton, tak, Hi-ton, francuskie kolumny. No mówię, tak. Bardzo ładne też. Ale widzisz, francuskie, pamiętasz, ty miałeś jakieś takie francuskie kolumny dość dziadowskie, monitorki małe, one miały też taką siatkę na dole wklejoną. Co to było? Takie wyjątkowo brzydkie, pamiętasz, Grzesiek? Poklejone czymś czarnym. Pamiętasz czy nie pamiętasz? Nie. No nie pamiętam, co ci powiem. Nie? Jak nie pamiętasz? Monitory miałeś takie, że do nich nawet nie można się było dostać. Miały taką siatkę na dole też, wklejoną, taki z dużymi oknami. A, na razie mam gdzieś. No. Ale to nie były, to były perlesy chyba. Nieważne, dokopiemy się do nich.
No Też taka ciekawe, siatka tutaj była jest tak ciekawa zrobiona. akurat ta budowa tych kolumn, bo to by wskazywało na to, że no tutaj widać, że to jest normalnie wypchane. Tutaj ten głośnik jeden jakoś średniotonowy w oddzielnej komorze pracuje. Drugi jako niskotonowy, więc takie dość ciekawe. Natomiast to mnie zastanawia, że tego nie widzę po prostu na tamtym zdjęciu, ale nie będziemy tutaj rozkminiać. Zresztą to chyba jest troszeczkę inaczej, bo to do góry jest jeszcze głośnik przecież Tak, niskotonowy. tutaj jest do góry, a do A, i przodu masz bateria- tylko jeden. z tego Mhm, wygląda. to jest chyba. No tak, one były po prostu oferowane w tej serii, a tutaj jest jakiś zupełnie inny model. Bo to nie jest to, tak. To nie jest zdecydowanie to. Tutaj jeszcze spójrzmy sobie. Te głośniczki akurat czekają u mnie na remont. A no tak, faktycznie, te realistiki. Optimusy, tak. Pamiętam. U mnie akurat są ze zwykłą siatką, to są dużo ładniejsza maskownicą. Jak to gra, niestety póki co nie powiem, bo no, wymagają otworzenia, jak to większość amerykańskich kolumn po prostu po latach dziadzieją niesamowicie. Natomiast no, jeśli myślicie, że to są małe kolumny, to powiem to tak, to jest 30. I szlak trafia podejście, że to są małe, natomiast zestaw głośników tutaj mi nie pasuje lewy, prawy. No są, jakby nie patrzeć, troszkę inne chyba, nie? Albo to tak światło się odbija, Nie, albo nie, nie, tak nie, się są prawie nie inne. stało. Są inne, to znaczy tutaj ewentualnie manewr bym zrobił po prostu jeden tutaj ten, dał tutaj, skoro są w takich parach, nie pamiętam, bym musiał zobaczyć po prostu jak u mnie jest, czy są dwa takie same głośniki, czy to powinno być inaczej, natomiast no, to jest ciekawe, bo te realistyki to też nie jest zła rzecz, a to jest jeszcze realistyk chyba przez, nie, już jest, widzisz, i to są Made in Japan for Tandy Corporation. Bo to realistyk został wykupiony chyba przez Tandy Corporation właśnie w pewnym okresie. To firma przechodziła z rąk do rąk. O, masz i amplitunery. Oj, pan chciałeś. ma duży zestaw. Ojej. Tu odcinek byśmy mogli o nim zrobić, że tak powiem, o jego ofercie, bo jest ciekawie. Torency, nawet kolumny 1800 zł. Ciekawe rzeczy. Arkusy TM88. Jest ładnie. Pozbywa się zbiorów. Myślę, że warto zobaczyć. M800 troszeczkę podrożały. Same budowy typu 1500 też spoko. Siemens, dobra, szukajmy jakiś tutaj może jeszcze wzmacniaczy, bo tu było też ciekawie. Saba, nie? Grundig RT40M, czyli to jest tuner do... Tak, to jest sam tuner do SV40. No, było tanio, nie jest tanio. Sansui QRX 9100, a co? Tam idziemy po bandzie, co? Pokaż, to zawsze dobrze wygląda. Będzie na miniaturkę, ale jeszcze Greca najpierw, bo Grec to jest to. Grec germanowy, 590 zł. Wydaje mi się, że niezbyt duży amplituner. By trzeba poczekać. Tak mniej więcej wygląda większość germanowych amplitunerów wzmacniaczy. One były bardzo podobne. Głównie w Niemczech robią. Tutaj masz pokrętło do anteny wewnętrznej. No kurde. Prosty No, taki. obudowa odświeżona, obudowa zrobiona, przynajmniej oklejona na nowo. Może się pewno. podobać. 590 zł. To nie jest drogi sport germanowy sprzęt. Tutaj co mamy? Saba ze Szwecji. Powinien być Sab ze Szwecji. No ładniutkie. I gramofon. To chyba z gramofon, wydaje mi się. No, jest ładnie. To jest co? Która Saba? Studio? Studio czy nie studio? Amplitude bardzo dobra. No jest ładna rzecz. Tylko czy to jest właśnie ten automatik? Chyba nie. Dobra, ale chyba nie, więc to znaczy, że nie wiem co mówię. Wracamy do Sansui malutkiego. Pewnie na jakimś tam noise stoi, bo to jest ogromne, a ta kolumna znaczy jest dużo większa od tego, więc trafił swój na swego. Tu już akurat o cenie pewnie dżentelmeni nie rozmawiają po prostu. Dolby jest zbudowane, to jest Bonser po prostu, to jest Bonser i to jest taki już nie dosyć, że gabarytowo, to też puncowo to już raczej mać. No, oddam za 18K. 11 000. Kwestia do dyskusji. QRX 5500.
Znaczy piękny amplituner, 6000 zł. Ja swojego kiedyś miałem i ja go kupiłem tak około 3000, miałem być z 3-3,5 tysiąca. Nie mam go i tylko dlatego chciałbym go mieć. To jest moje prywatne zdanie do Ciebie, Darku, i do wszystkich, którzy tu jeszcze są. Lampa zżarła to po prostu bez popitki. Poza tym, że jest piękny. I tylko dlatego trochę żałuję, że go nie mam, bo wyglądowo on się bronił, ten 5500 nadal się broni. Natomiast brzmieniowo, no być może mam inny gust. Tutaj robią te wychyły, te kolory, to wszystko jego gabaryty. Cała reszta to ustawiasz raz i tyle. Wszystko możliwe, no. To jest oczywiście moje prywatne zdanie, bo komuś podoba się krzemik, albo jeszcze w wersji quadro. no, albo po prostu ja się nie zatrzymam i będę dalej coś tam szukał, eksperymentował, kto wie. No, wkroczyliśmy w strefę drogich rzeczy. SX-a 750? Nie, nudny. Ale tu jest jakieś G4700. Chyba takie ostatnie ładne Sasui, bo już jest digitale, ale jeszcze... Tak. Synteza jest już na cyfrze, bardzo ładny zresztą do Sansu. No, zdecydowanie. To właśnie jest Sansui, to samo jak to Akai, od którego zaczęliśmy, to już nie było Akai. Tak samo jak później Sansui nie było Sansui, jeszcze te 80 lata, pierwsza połowa, jeszcze Sansui się w miarę trzymało, z racji tego, że po prostu te sprzęty jeszcze coś tam miało tego ducha. Sansui miał tam jakieś dodatkowe elementy, a później to wszystko pierdzielnęło jak dom jest scratch. Tak, poszło w plastik już taką też marketówkę. I szlak trafił. No myślę, Tak. że tutaj 3600, no ile teraz jest? To mniej więcej jest chyba pensja minimalna w Polsce, tak? Chyba Na tak. rączkę. No to jest za jedną pensję. No, może troszkę więcej. No. No to mówię, to nie są jakieś ceny takie, wiesz, tutaj jako zabawę to owszem, 500-1000 zł można wydać. Jeśli robicie to dla zabawy, natomiast można poszukać czegoś droższego, bo te ceny nadal nie są wysokie, no nie musicie rok czasu odkładać, żeby sobie kupić taki amplituner za 3,5 tysiąca, byście chcieli, to po prostu go kupujecie, tak? Dokładnie. Powyżej 10 tysięcy już, że tak powiem, zaczyna kłopot, ale myślę, 3000 to nie jest jakaś cena, która zwala w obecnych czasach z nóg. Zróbcie większe zakupy, to zobaczycie, ile wydacie. No to tu macie odpowiednich 6 większych, nawet nie większych, 6 zakupów zwykłych, spożywczym. No pieniążki straciły trochę na wartości, będzie lepiej jeszcze, to czy gorzej, ale dobra. Sansui tutaj jeszcze AU9500 i TU9500. Kurde, no ładne, no. Trzeba przyznać. No, tak, ładne. Jak już no i tak się powinno budować sprzęt. To widać, że tutaj nie szczędzono w tunerze, czyli są oddzielne sekcje, są ekrany, jest wszystko. I tu właśnie nie ma miękkiej gry, nie nadpierdol jest zrobione. No widzisz, to jest jeszcze stary sprzęt, tak, później no, to niestety było wszystko wycinane, wszystko kosztowało. Tak, ekran kosztował ten tutaj, nie? Radiatory, wszystko. Nie do końca mi się wydaje często, że to było cięcie kosztów, bo tak jak masz nawet w współczesnych czasach przy samochodach, no i do salonu, samochody są strasznie drogie w ogóle. Ja mam nadzieję, że tak, żeśmy nieraz rozmawiali, że Chińczycy żywie naprawdę nadzieję, to ja wiem, że to trochę taki strzał w nogę, ale że Chińczycy trochę podetną skrzydełka tej europejskiej motoryzacji, no w szczególności tam powiedzmy niemieckiej, bo widzę w ostatnim czasie tam Francuzi się, bo miałem okazję być, popatrzyłem na to wszystko, już pomijając czemu, trochę spuszczają z tonu, natomiast no, motoryzacja niemiecka jest tak droga, byle co, chciałby się powiedzieć, no byle ładnie, bo ludzie kupują oczami. Chodzi o to, że niski model, ale po prostu ceny są obłędne, dlatego tak samo było tutaj ze sprzętem, tak, wiesz, obcinali powiedzmy o te ekrany, ale ten sprzęt wcale nie taniał, po prostu więcej pieniędzy w mojej ocenie zostawało w kieszeni producenta, bo on był nadal równie drogi. I to tak samo się dzieje obecnie tak z motoryzacją. Czy tutaj abstrahując do tego, zaraz przejdziemy do tego Sansui, bo niestety dzisiaj chyba mam dzień pastwienia się nad Sansui. Natomiast tak, to cały czas są w większości te same samochody co 20 lat temu. Ubrali ładniejsze światełko, dali LEDy, dali ekran, żebyście mieli co macać, bo nie macie, bo się nudzicie za kółkiem i od razu cena idzie w górę. Natomiast konstrukcyjnie podejrzewam zawieszenie sprzed 20 lat.
I cała płyta podługowa, bo tam się nie chciało grzewać i to wszystko po prostu jest ładnie, gówno ładnie zapakowane. No. Ale pojechałem. Ostro. No, ostro, wiem. E, I to bez ostrego sosu. Tutaj to Sansui akurat, powiem Ci tak, tutaj też to opowieść z własnego życia, czyli jak sprawić, żeby ktoś sprzedał to Sansui w ciągu 2 dni. Po prostu Mianowicie. przyjechał do mnie. Aha. No, to Sansui, bo to jest lampowe Sansui, porównaliśmy ze wzmacniaczem, który pan Leonard zbudował 10W. I to wiesz, że coś tam gadywałem. Po prostu tutaj było zachwycanie się pianie nad tym wzmacniaczem Sansui, że taki, sraki, owaki. Ja się wkurzyłem, bo gość jakiegoś mu przywiózł zestaw dźwięków, tak? No i tutaj to, tamto, no to ja mówię, to wie pan co, to posłuchajmy na to moje, takie brzydkie, małe, czarne coś. No ma 10-15 watów, nie? Trochę lepiej wypadło i to względem właściciela, tak? Bo właściciel się poddał. Z tego co przynajmniej później do mnie słuchy doszły i to Sansui poszło, bo przegrało z takim właśnie wypierdkiem małym. Więc nie zawsze ta marka, że tak powiem, co wam ktoś powie, jest warte tego, bo jak czasami nie usłyszycie samemu, nie zrozumiecie pewnych rzeczy, że owszem, to może jest zajebiste, ktoś może być napalony, ma swój biznesplan, jak sprzedać i tak dalej, a koniec końców okazuje się, że taki szaraczek z dołu stawki, powiedzmy za 500 000 czy tam 1500 zł, no robi miazgę z tego, bo zrobił to koleś, który wiedział, co absolutnie robi. Więc tutaj trzeba po prostu słuchać uszami, a nie oczami. Tutaj... Tak, no to w przypadku takich sprzętów, no one faktycznie wizualnie jakoś nie porywają, natomiast no trzeba mieć swoje zdanie, tak jak mówisz, trzeba samemu posłuchać, bo nie zawsze to, co podoba się 1000, 2000, 3000 innych osób, które super. Ja już pomijam, że to jest spora część z tego w życiu tego w rękach nie miała, co dopiero mówiąc o słuchaniu, ale powtarzają zasłyszane, tak? Zresztą to ja wam kiedyś mówiłem, że to nie ma co generalizować, tak? Jak ktoś mówi, że coś mu się podoba, słucha tego, to znaczy, że mu się podoba. Zakładam, że mu się podoba, bo czasami przy drogich sprzętach jest tak i właśnie przy takich szczególności high-endowcach, że kupią drogi sprzęt, przyniosą do domu, czy tam przywiozą do domu, postawią, zaczynają słuchać. Fajnie, dobrze wygląda, to jest ważne. Dużo kosztowało, to dla niego jest ważne. Znajomi będą zazdrośni, to również dla niego jest chujowo. Ale co on będzie wtedy robił? Będzie chodził, stabilnie. Super, ale nie, ale jest gówno. No przychodzą goście, no to tak. Ale to gorzej jak nie zwrócą uwagi na to, co granie, to wtedy tak głośniej, bo to muszą... Ja byłem kiedyś byłem świadkiem tego. Tak, robi głośniej? Tak, ktoś coś kupi. I wszyscy mieli to głęboko. Nie zwrócili na to uwagi. Właściciel tego domu, mieszkania, tak wkurwiony po całej imprezie, jak goście wyszli, że nikt nie zwrócił uwagi na to. Tak, takie rzeczy się zdarzają. Także wiecie co, bo my tu też rozmawiamy, przecież już kanał ma 3. rok, mówimy, a to fajne, to tamto fajne, ale pamiętajcie, że to jest też nasze subiektywne odczucie, tak? Albo doświadczenie. Albo doświadczenie ludziom, bo trochę tego przewaliliśmy. Subiektywne, to jest subiektywne uczucie, ale kierowane własnymi doświadczeniami. Oczywiście, no bo musieliśmy to siłą rzeczy słuchać. Natomiast jeszcze jest inna kwestia, że też już nie będę się po raz setny powtarzał, u każdego ten sam sprzęt może zagrać inaczej. Także ty masz fajnie, kolego, koleżanko, który to teraz słuchasz, oglądasz i u ciebie to gra fajnie, ale zaniesiesz do kolegi, koleżanki, podłączysz i to już nie musi zagrać fajnie, tak? Nie musi zagrać fajnie. Także mówię wam 100 zmiennych, więc spokojnie tam warkoczyki luzować, nie ma się czasami co podniecać niezdrowo. No, oglądajmy sobie dalej. Dokładnie. Tutaj akurat zobacz też, nie wiem dlaczego jakieś nieważne. Spójrzmy na tego Philipsa. To jest z germanowym wzmacniaczem. To jest chyba topowy model. Nie pamiętam, czy on jest 3-głowicowy, to też do weryfikacji samemu. Zbudowany jest całkiem ładnie tutaj od frontu, widać, że to miał leżeć na pleckach. Co o tym świadczy? O tym świadczy właśnie te 2 wychyły i dużo raczej gałek, tak? To wszystko to są sekcje wzmacniacza. To jest właśnie taki klasyczny Philips z lat, no nawet powiedziałbym końcówki 60. I to jest klasyk. To jest po prostu klasyczny, tutaj chyba brakuje czegoś tam w słonie, ale nie wiem do końca. Jest to topowy model. O proszę.
podrożały CD-ki. Zobaczmy No, sobie. na czym jest ten CD, zobacz. Aha, to będzie na 1540 pewnie, ten taki. 204 może być. No jest ładny. No, A, no, zobacz tak. jaki styl. Można było stylowo napis, nie? Tak, Od tak. Kurzajta. No, wtedy na początku to chciało im się jeszcze tam lata 80. jeszcze im się chciało. To połowa lat 80. też im się chciało, więc. No to jest taki właśnie CD, przy którym mi się chciało. Dokładnie tak jak Darek mówi. No określiliśmy CD-ki, zobaczmy czy coś będzie. 204 to też jest taniej, bo 1000 zł. No tych 204 podobnych jest dużo. Tak, 1540. Tu mamy Sony ładne. I to jest bardzo ciekawe, może być Sony. Ja mu się przyjrzę, aha, to jest pierwszy odtwarzacz CD na świecie. 101 CDP Sony. 1200 do negocjacji. No ale to jest A kawał, kto wie, może- to jest Tak, to pierwszy. jest kawał historii i to jest bardzo fajna rzecz, z pewnością. Już choćby dlatego, że jest pierwszy. Tak, dosłownie, to jest pierwszy. I taką rzecz warto mieć, a ja już parę razy się też do tego przemierzałem. Natomiast no to jest fajnie, bo cena jest do negocjacji, także jak ktoś ma ochotę. Około 1000 zł, tak, ale to wartość historyczna. I to można Tak, powiedzieć, tak. że to jest pierwszy. Nie, że jeden z pierwszych. Nie, to jest pierwszy model wyprodukowany. Troszeczkę wcześniej, mimo wszystko, niż CD Philipsa, które były w kooperatywie projektowane CDP 101. Bo Philips miał chyba CD 100 bodajże. Modela to jest 101, ale wyszła wcześniej. Więc to akurat było ciekawe. Tutaj ciekawostka. 1200 zł, no sorry, jeśli myślicie, że kupicie tak trochę moralizacyjnego, tylko powiem, coś takiego klasycznego, powiedzmy za 100 zł, możecie liczyć na to szczęście, ale możecie liczyć do końca życia na to szczęście. Niekoniecznie. Czasami, no mówię, to jest... Zmieniarka. Dzisiaj z Arturem żeśmy rozmawiali a propos zmieniarki. Nie? No Tam i to jest- rozmawiali, co słuchasz, ja mówię, to, tamto, wam, to mówię, ty powinieneś mieć zmieniarkę i sobie to wrzucić, zmieniarkę, wszystko i tylko... Proszę, tu masz zmieniarkę i to całkiem nie kozacką. twierdzę, że nie, bardzo fajna zmieniarka, tak? Karuzelka To jest taka już- taki kombajnik. Nie wiem, czy to... Nie, to jest sam CD. To jest zmieniarka dosłownie, tylko i wyłącznie. No to, Na ale ile? Na taki 100 płyt? kombajnik, bo tutaj jest na 100 płyt, tak, to tutaj to już wiesz, nie tak jak pioniery, czy właśnie niektóre te szufladowe, że tam włożysz, nie wiem, 5, 8, 10 płyt, tak, to jest na 100 płyt, to już możesz to sobie dobrze zapełnić. Część kolekcji może wejść do jednego urządzenia i nadal są te płyty, nie streaming, bo to są wasze płyty. Wkładacie, Dokładnie, wykładacie. dokładnie tak. To są wasze płyty, zapłaciliście za to. Są wasze, a nie wypożyczaliście, bo tak samo ja nie jestem zbytnym fanem streamingów, bo tam wypożyczacie, tak? To są takie big techy tak zwane. Oni po prostu chcą zarabiać pieniądze. Znaleźli sposób, ktoś dobrze wymyślił, że większość osób słucha na bieżąco. Ale ja jestem oldschoolowy, ja jeśli lubię wykonawcę, kupuję jego płytę. Czasem szukam, bo to są czasami niszowe płyty. I tyle, tak? Ale no, wolę mieć swoją płytę. Po prostu. Ja też, i to następna dzisiejsza rozmowa, choć krótka, z Arturem, którego tutaj pozdrawiam, no pewnie będzie nas słuchał. I właśnie żeśmy rozmawiali na temat płyt i właśnie na temat utworów streamingu, bo Artur ma Sonosa, ja mam Sonosa, ale do czego żeśmy doszli? Bo ja mówię, dobra, jest streaming, tak, można sobie tam streamować tam wysokiej jakości, ale na przykład płyty CD, jest różnica między płytami CD, słuchajcie, bo mam płyty CD i to rozmyślnie je kupuję, takie z początku powiedzmy ery CD, tak, więc lat 80. i właśnie zresztą potwierdził to, co ja uważam, że one są całkiem inaczej zrealizowane, te płyty jeszcze z lat 80., niż już płyty powiedzmy z lat 2000 i wyżej, tak, bo zdarza mi się, wypuści nowy zespół w obecnych czasach jakiś album, no to nie ma innej możliwości niż kupić współczesną płytę, tak, wydaną powiedzmy 2-3 miesiące, pół roku temu, 5 lat temu. I gęsto one są inaczej zrealizowane niż te płyty właśnie, które jeszcze w latach 80. one często chyba były po prostu przegrywane, mi się wydaje, z tych profesjonalnych studyjnych magnetofonów szpulowych. Oczywiście, że tak były. Tak. Pierwszą No. płytą bodajże, która była w pełni zrealizowana cyfrowo, był Brother Arms Dire Straits. Tak, to wcześniej nic nie było. Wszystko, co było nagrane przed tym albumem, było nagrywane, a płyta już chyba trochę lat miała, było nagrywane właśnie ze szpul, tak?
Staś I Matek. i powiem ci, że to często, przynajmniej w mojej ocenie, tak, to często słychać, że tam jeszcze coś jest na tych starych płytach. Tam jeszcze coś jest oprócz samego dźwięku. Tam jeszcze coś jest. A często właśnie te nowe płyty, nie wiem, czy właśnie że przez to, że one są taka całkowita obróbka cyfrowa, czy one są jeszcze jakieś tam dwa palce od tego realizatora dźwięku, mi się wydaje, że są po prostu poobcinane. Czasami jest obcięty dół, czasami jest obcięta góra, a czasami jest tylko obcięty dół i płyta tak idzie średnicą i górą, tego dołu nie ma. Więc nie zawsze mi się nowe wydania płyt podobają. No a ten proszę, tik na pewno ci się podoba. No, ten tik właśnie to chciałem powiedzieć, że żeśmy płynnie do szpulaków. Tak. Oczywiście, Piękny tak tik, trzeba. piękny tik, uszatek, taki nawet To urwany. kawał można plastiku, powiedzieć. wiesz o tym, że to jest? Nie wiem, bo nie To jest miałem. kawał, no, tylko ja po prostu już tutaj sprzedający, na szczęście był blisko, po prostu mi siadło, bo mi nie wspomniał o tym. Tutaj nie będę powiedział, no dobra, nie będę mówił koło dupy, nie będę mówił z imienia, ale zapomniał wspomnieć, że jedna wskazówka tutaj powiedzmy urwana była. Dobra, podejrzewam. Po prostu o co mi chodzi. siadło, powiedziałem nie za tyle pieniędzy, nie ten magnetofon, szczególnie, że ten magnetofon z jednej strony bardzo bym chciał mieć, bo ma DBX-a, jest to TIG, jest to z autorewersji, no w sumie full opcja, tak? Nie ma miękkiej gry i tylko z tym magnetofonem, z tego, że przynajmniej ja zasłyszałem, to jest problem taki, że jeśli padnie tutaj właśnie komputer, tak, że tak powiem, który tym steruje, to w zasadzie układ scalony, to jest on nie do uratowania i jak to padnie, to tylko raz, więc lepiej dobrze o to dbać. Natomiast jeśli chodzi o wyposażenie tego magnetofonu, no amorficzne głowice jeszcze są. Czaisz? Kobaltowe. To ma wszystko. No rozumiem. Ale to chyba dlatego on jest z plastiku od frontu, bo gdyby to już był aluminium czy jakiś szczotkowany metal inny, to on by po prostu już byłby bardzo ciężki, wiesz? On chyba sam z siebie jest dość ciężki. Więc jeżeli jak to wszystko jeszcze byłoby metalowe, to byłby całkiem ciężki, a z drugiej strony przycięli na kosztach, tak? Zrobili wtryskarkę i jadą, tak? A tutaj trzeba by było, nie wiem, jak to się robi, frezuje się to, czy na No tu jakichś masz tłoczniach, za 2 razy tyle kasy masz Akai. I tutaj szczerze mówiąc pytanie, które sam bym sobie zadał, czy bym był tak napalony na to drewno i aluminium za 19,5, to, ale to mówię, to jest takie sam dla siebie to zadaję, czy jednak nie wolałbym kupić tego tika. Albo nawet 2 sztuki, bo by się zmieściły w jednym Akai, czarne i srebrne. Więc tutaj takie pytanie bez odpowiedzi. A77 nie będę się wypowiadał, po prostu mam 2 te magnetofony. Jeden był zrobiony, ale nie działa, drugi nie jest zrobiony i wypatroszony, więc jest fajnie. Trochę gotówki zamrożone, że tak powiem. A spójrzmy sobie. Ale jest nadzieja, że będzie działał ten pierwszy? No tak, w końcu go dam pewnie znowu do kogoś, żeby przejrzał mi to na spokojnie, pewnie jakaś pierdoła zawiodła. Albo po prostu płytka się mogła wypiąć, bo tam po prostu brakuje takiej chyba listwy z tego co porównywałem, która podtrzymuje te płytki z tyłu. Aczkolwiek same płytki z tyłu są od toru audio, więc teoretycznie nie powinno to wpływać na silnik i tak dalej. Być może jeszcze kondensatory te główne mimo pojemności trzeba będzie ruszyć. I wiem, no taka zabawa jest z elektroniką, tak? Że czasami trzeba po prostu to ruszyć, bo nawet jeśli wygląda dobrze, trzeba wymienić i tyle. Tu jest już model niższy, to jest 1000, 5000 autorewersja jest, no ale to już szczerze mówiąc ja bym chyba dołożył do tego wyższego modelu. Tu chyba nawet nie ma DBX-a. Czy jest? Nie, jest autorewers, ale chyba nie ma DBX-a, więc tu bym się zastanowił nad wyższym modelem tejże firmy. Dobra. Koncercik jeszcze tak na deser, czyli taki Revox po polsku, tak? Tak jest. No i tyle, jeśli chodzi o komentarz, tu brakuje na pewno rolki od napinacza prawej. Jak to z tymi koncertami bywa, często gęsto są wypatroszone. Tutaj nie ma większych chyba braków, no poza nóżkami jeszcze, bo ich jak zwykle nie ma. No płaci się za co? Płaci się za tą nazwę. Koncert M3401 ST Stereo Hi-Fi. I gdzieś tutaj Unitra mi jest, dobra, z lewej strony, trochę zatarta. No tutaj akurat właśnie uszkodzone koncerty z racji naszego polskiego sentymentu mają wartość i będą kosztować. I pewnie będą kosztować coraz więcej, bo tak, bo mogą. To jest tak jak Sudito, niekoniecznie, znaczy może inaczej powiem. Nie tyle co niekoniecznie, bo Unitra gra całkiem nieźle. To nie jest to, że ja się czepiam,
ale tutaj no te magnetofony ich było mało. Tutaj nie wiem, czy jakieś zdjęcie takie jest... Dobra, nie będziemy tutaj oglądać tego. Po prostu ich było mało i były wybitnie dobre, jak na czasy i miejsce, w którym powstały. O, tutaj jest Fostex, 8-ścieżkowy. I tu, żeby było śmiesznie, Darku, ja ten magnetofon miałem. No i co z nim zrobiłeś? Nie chciało mi się go robić, poszedł dalej. Znaczy, To wiesz, na pralce stoi. Mam nadzieję, że w łazience nie chodzi. szykuje się do drogi dalszej, to znaczy... Szykuje się do prania. Znaczy wiesz co, z tym Fostexem jest ten problem, że on jest oczywiście 8-ścieżkowy, co widzisz na wyświetlaczu. Tutaj nawet na filmie jakimś ten magnetofon gdzieś tam w tle był pokazany i też diody były tutaj niektóre przepalone na filmie. Więc tutaj pierwsze, na co ja bym zwrócił przy nim uwagę, pierwsze moje pytanie do sprzedającego. Czy wszystkie diody, łącznie z tym do góry, świecą? Rozumiem. No, bo ogólnie to jest niesamowicie mały magnetofon tutaj też swoją drogą. On jest bardzo kompaktowy w porównaniu z innymi i ogólnie jest fajny, bo to działało, on kręcił. On ma nie więcej niż 40 cm szerokości, dlatego że tutaj ta klapka na proszek ma około 20, podejrzewam. Tutaj co widzimy na pralce, więc on stoi lekko w prawo, więc mówię około 40, nie więcej, no. 18 cm, zaczekaj, to są małe szpule? Aha, to są małe szpule, 18 to są. Właśnie to też, to nie jest uszatek. On jest jeszcze mniejszy. Ale on udaje uszatka dość sprawnie, to jest wielkości, no, Akaja, tak, 4000. Tak, to jest maleństwo, dokładnie, tutaj sam ten mostek głowicowy. Tak. No to tym bardziej na plus, bo taki zgrabny, tak? Zgrabny, ale studyjny. Miligramowy, tak, zgrabny, no to ale studyjny. Można powiedzieć mała, ale zwinna, no. Ale studyjna, no Darek, no ja się z tobą nie zgadzam, bo to mówię, niby fajne, ale to jest magnetofon studyjny, tu masz 16-ścieżkowy. Ale to dobrze, przecież ja mówię, że wszystko gra. Że wszystko gra. Ale głowica wygląda zajebiście 16-ścieżkowa. To nie jest ta calówka już? A zdjęcia czasami mogą, wiesz, przekłamywać. Pytanie, czy to jest... dość sporo wygląda, ale to... Co? Nie, chyba nie. Normalna taśma. Nie, Krzyśku, tak, no, normalna taśma. Coś mi tu jednak nie gra, tu chyba powinna być większa taśma. Gdzie 16 ścieżek upchniesz na taśmę zwykłą? W jakiejś jakości. To powinno być chyba na calówkę, tu jest założona zwykła. Bo tak, no raczej... Dobra, sprawdźmy. Teraz to już sam sobie klina zabiłem po prostu z tym. I musimy to sprawdzić. No bo jakże inaczej. Jaka tu taśma powinna chodzić? Nie będziemy filmu wyłączać, bo też by był szczyt. Tylko czy tu nie będzie studyjna taśma, po prostu gruba. Czy gruba, wysoka. Dobra. To taka moja uwaga, bo szkoda też znowu czasu na takie rozkminy, czy nie powinna być gruba taśma do 16-ścieżkowca. Żeby jakąś jakość zachować. Natomiast Fostex jest dobra firma po prostu tutaj. Tak samo jak tutaj masz Tascama, to też jest studyjny, a my sobie zobaczymy M8 lampową. Tutaj gęsto ludzie to kupują po to, żeby się pozbyć magnetofonu, który nie jest jakiś super ekstra hipermagnetofonem. Natomiast tutaj te dwa monobloki, dwa monobloki lampowe robią robotę. Stare z wychyłami, więc nie dziwię się. Szanuję, jeśli ktoś to kupuje, nie ma obowiązku trzymać i przekazywać tego dalszym pokoleniom. Jeśli chce to zrobić, zapłacił za to tyle, ile zapłacił. I zrobi sobie z tego dwa monobloki. A my lecimy dalej. Tutaj czy Akai coś tańszego za nim. GX266. Taki duży misio już. To jest magnetofon ogromny. On Darku nie jest duży, on jest ogromny. Tutaj ciężko mi powiedzieć, jaka to jest skala. Ale 18 tutaj szpule wchodzą i można zamknąć pokrywę. O, no to faktycznie. No, to jest z tej klasy, bo jeszcze tam chyba 268 czy 286. No tych modeli Akai było naprawdę ogromna ilość. Nakładki na głowicę. Co? Aha, porysowany jest osłona mostka tutaj. Bo tu mamy nacięcia na regulację, więc no. Jest to ogromny magnetofon. Ktoś regulował zawzięcie. Albo po pijaku, no jedno z dwóch, no. Też mogą nie wyjść. Ale powiem ci, że te dwa Fostexy mi się podobały, szczególnie ten maluch.
Uroczy. Tak, to, Maluch jest uroczy. no ale to nagrywasz powiedzmy 4 razy w jedną stronę, no też ma te swoje zalety. Pytanie, jak to z jakością wypada, bo no mówię, nie miałem ochoty z tym się bawić. To jest magnetofon, który akurat u mnie w rodzinie już jest bardzo długo. On po prostu działa. To jest X201, to jest ten crossfit tak zwany, czyli masz 4. głowicę z prądem podkładu. Prosty magnetofon z autorewersem, ale to po prostu działa. Jest mały, kompaktowy, w drewnie, w metalu, ładnie wygląda. Wsiadasz, odpalasz, jedziesz. Z tym magnetofonem absolutnie nic się nie dzieje. Odpukać. Czy cena jest adekwatna? Jeśli jest ładny egzemplarz, no kwestia tego właśnie, na jakie kompromisy za pieniądze jesteście w stanie iść, bo tak by trzeba było się zapytać. Czy ta rysa jest warta dla Was 5 zł, 50 zł czy 500 zł? Bo to przeważnie jest tak, że jakaś rysa się za tym kryje, że cena jest niższa, albo coś tam nie domaga, albo coś nie pasuje. Więc takie wysokie egzemplarze też mogą troszeczkę kosztować. To jest ciekawostka, bo ten magnetofon szpulowy cały czas kosztuje w okolicach 2,5-3 tysięcy. Niezmiennie. 620 GX. No widzisz, inflacja go nie zjadła. Tak. Nie chwyciła. Niezmiennie jest taki sam. Tak. To jest prosty magnetofon, poza tym, że masz tutaj sterowanie, bardzo ładne przyciski podświetlone. Ładne V-metery z zielonymi wskazówkami, jak widać. 3 głowice w jedną stronę. Koniec. Bardzo podstawowy, to jest chyba taki najbardziej podstawowy 620, to późniejszy był bardziej rozbudowany magnetofon uszatek. No i raczej, jeśli kondensatory od razu się nie posypią, będę działał. No tutaj 2900, kto da mniej. Różnie to bywa, no i tutaj w zasadzie z uszatkami byłoby na tyle, bo powiedzmy 4,5 tysiąca też tutaj zabaw, być może jest lepszy, ale to już by trzeba było naprawdę zrobić taki odcinek, gdzie ta rozkmina jest głęboka. O, ja prywatnie używam takiego, nawet nie, przepraszam. Nie mam tych tutaj przycisków, u mnie są takie płetwy, czyli mniejszy troszeczkę model. Aczkolwiek to jest w linii prostej GX 230. 210. 230. Dobra. 210 też. 230 i poza tym, że tutaj powiedzmy, to jest taka ciekawa anegdota. Pan, który sprzedawał w opisie dał, że pasek spadł, to już mówiłem. Kiedyś być może się powtarzam, pasek, no dobra, pasek sobie wymienię, no kupię, cena w miarę ok. Otwieram, patrzę, nie ma paska. Przesuwam na przedni, tak wiesz, w zwolnionym tempie po prostu przesuwam po tej osłonie i piszę jakby Direct Drive. Aha, czyli elektronika poszła, ale nie pasek, którego nie ma. Ale po wymianie tam powiedzmy naprawie w serwisie elektroniki, no wsiadam, odpalam, jadę. Nic zaradnicując. Bardzo przyjemny, grający, dobrze nagrywający magnetofon. No, magnetofon chodzi do dziś. Tak, i jego nic nie boli. To jest ogólnie po prostu właśnie zaleta Akai. Być może nie jest jakiś tam najwyższy poziom dźwięku jak Revox i tak dalej, ale te magnetofony po prostu działają. Owszem, tam kondensator się spali, jakiś rezystor, być może tak samo w tej 210, bardzo mały, kompaktowy magnetofon, może ciut większy od od Crossfielda X201, ale już w całym rozroku. Ja myślałem, że to jest kolumna cała, tutaj jest po prostu sumit bokiem. Już chciałeś szukać. No. Już chciałeś szukać. Co to jest? No właśnie tak, o co chodzi? Ja to sumit ja w bokiem. pierwszej chwili też tak samo Tak to wyglądało, oczywiście. To jest bardzo dobry magnetofon też, za 800 zł. No jeśli coś tam pójdzie, no to nawet jeśli jedzą naprawy, jest to do zrobienia tutaj. No, optyczny stan na fotografii. Dlaczego jest brązowy? No bo wypłodał, tak jak nasze Radmory. On był tutaj anodowany, ten metal, na czarno, więc jeśli dostawał wystarczająco dużo światła, ten dostawał zdecydowanie, no to kolor wygląda jak wygląda. Natomiast tak po pierwszym rzut ujmując, to gałki są oryginalne, tak? Nakładka na pauzę. To też jest dosłownie takie niesamowite, jak widziałem kiedyś ktoś sprzedawał ten magnetofon i tutaj wyciął otwór, żeby wyjąć ten przycisk. Dosłownie rozharatał cały front, żeby wyciąć, bo nie zauważył tej śrubki z boku, która tu jest. Tak, ona jest z boku czy pod spodem, taki malutki imbus bardzo. Ostatnio go zgubiłem. No jak widać, tych Akai troszeczkę wypłynęło. 4000 jest, to jest chyba najmniejsza Akai, ten 4000 właśnie.
Takie tyci, pyci, wszystko upchane i działa. I z autorewersem o dziwo. A prędkość, kto się prędkością, zmieniamy tylko tulejkę. Stąd przekładamy tutaj i mamy prędkość mniejszą. I jest trzygłowicowy, jakby na to nie patrzeć. Tutaj iteracje różne, no to mamy 4000 dB. No, dB sobie zobaczymy na ciekawości na to oznaczenie. Nie wiem, trochę kaseciaku było, trochę wzmacniaczy było, trochę szpul było, trochę kolumn było, no to niedługo kończymy ten odcinek. Tak, Wszystkiego po trochu było. tak, bo to jest właśnie taki freestyle. Tutaj nie mamy planu już zupełnie, po prostu zdejmujemy. No nie, dobra, nie będę ciągnął tematu i po prostu idziemy z tym, co daje nam los. Tutaj w tym wypadku nawet zauważcie, nie wpisałem ani jednego słowa, ale myślę, że gadka, no tam zawsze gadka się klei. Więc spoko, a przy okazji rzeczywiście robimy tak, jak ja lubię, czyli szukamy, po prostu dosłownie szukamy, przeglądamy, wertujemy. Kwestia, jak szybko nam to idzie, no jakąś tam wiedzą dysponujemy, myślę, więc to też idzie troszeczkę lepiej, że od razu na przykład wejdę w ten magnetofon, bo tego pominę, bo to jest wersja w drewnie 1722, to jednosilikowy magnetofon długowicowy Akai. Jeden z prostszych, bardzo prosty, więc ja ją pominę, tak? Ale 280 sobie zobaczę, bo jest śliczna. No ładna faktycznie. Na napki. Cena też 1500 zł. Nie wiem, czy naby są oryginalne, czy pan był na tyle, że tak powiem... Wiesz, ale to dobrze wygląda z nimi, to dobrze wygląda. Bardzo dobrze. To już... No tutaj Nawet jakby nie były oryginalne, to i tak jest to fajnie. Tutaj jest napisy, dobrze. jeszcze lewy, prawy kanał jeszcze zrobię. No, wszystko ze smakiem jest dopracowany, troszeczkę poprawiony. Jeśli w ogóle coś tu było grzebane, myślę, że coś tam mogło być. Jest ok, tak? Tutaj no jest ok. Tutaj zobaczmy sobie. Odtwarzacz Revoxa. Zobaczmy. 2000. Powiem ci, to jest tania. Tak, to jest tania. To jest już tania. No. Po serwisie. Jeszcze po serwisie. Po wymianie wszystkich elektrolitów, no. No. A to już tak. A dlaczego? Bo ten Revox jest chyba na 1540, nie? Trzeba było poczytać, nie wiem na czym on jest. A sprawdźmy sobie. Mamy jeszcze kilka Sprawdźmy. No to, że jestem ciekaw, czy tu gdzieś będą jakieś informacje. Tak. No i co? No tu już high-end, to nie będziemy patrzeć na high-enda. My was nauczymy, żeby high-end nie pisać. CDM0, no to już jest sporo. To już jest dobrze. CDM0 to jest praktycznie najlepszy napęd. No tak jak CDM0, no to wiadomo, że będzie 1540. No to już nie ma lipy, nie ma że boli, tak? 2 razy 1540. To szczerze, A widzisz jednak. to ten CD jest cholernie tanio. Bo to już jest naprawdę topów, po prostu Philips, te pierwsze kosztują drożej, a to jest cholera Revox na tych samych bebeszkach. Więc 2000 no to nie kupicie go za 1000. A jak kupicie, będzie rozdupczony i wrąbiecie w to przy dobrych No latach. jeżeli tu jest tak jak pan pisze, że przynajmniej po wymianie wszystkich elektrolitów, więc to jest też wartość dodana. No taki Oczywiście, serwis też soczewka się nie spali. kosztuje ani 100, ani 200 zł, no tak. Bo soczewka tak. się nie spali, no może kosztuje, ale to nie będzie szybko, tak? Soczewka się nie spali, więc wszystko okej. To jest fajne, to kliknij, to na czym masz myszkę. Kliknę. No, to jest ładne. To jest ładne. Zagospodarowane miejsce puste. Tak, ale kupiłem coś innego ostatnio, ale to mnie się podoba. Mnie to się podoba. Już nic nie mówię. Fajnie gra, no. No wiem, no, ale wiesz co, tutaj z Revoxem to następnym razem, jak będziemy nagrywać o kolumnach, zrobimy małą poprawkę, bo myślę, że ten Revox od razu wszedł z grubej, jak to się mówi, rury i on po prostu od razu zaczął grać głośno. Głośniej, a głośniej będzie lepiej. Zawsze głośniej jest lepiej. No więc tu musimy wziąć niestety mikrofon, zmierzyć w decybelach, zanim włączymy nagrywanie, żeby był dokładnie ten sam poziom. Ja nagram po prostu szum różowy i będziemy wtedy dostosowywać, żeby na wszystkich wzmacniaczach te kolumny były w tej samej odległości, w tej samej głośności. No nie będzie tej dynamiki, ale będziemy na razie... Ten sam poziom był na gałce, tak? Tak. Musimy to zrobić, bo inaczej po prostu się wkopiemy z tym, że ten gra lepiej, a to może mogło być po prostu odczucie na zasadzie głośniej.
Tutaj proszę, MK3 Revoxa szpulowy. No Revoxów jest dużo, tutaj ceny no mniej więcej są takie jakie są. Tutaj ktoś dorobił ładnie logo, zagospodarował pustą przestrzeń jak zwykle. Tak żeby było widać, że pod tym Revoxem jest jeszcze napis Revox, żeby nie było... Żeby nikt nie miał wątpliwości, co tam stoi. Że to jest nasze i jak to szło dalej? No było, to jest... Jak to było miś na miarę naszych możliwości. Dokładnie. No to Revox na miarę naszych możliwości, tak? Tak, i to nie było ostatnie słowo, ta tabliczka. Civic był super. To gdzieś jeszcze jest inne. Trzeba takie złote myśli naklejać na sprzęcie. I myszkę Miki. Tutaj mamy co? Wersję z głośnikami. No, Revoxów trochę by kichało. Dużo tego przyjechało. Zaczęły się już chyba sypać na potęgę i przyjeżdżam do Polski. To jest wersja przenośna z głośnikami na bokach. To jest MK, który? MK1, MK2. No bo trzeba było sprawdzić. Tutaj po numerze serii można sprawdzić 1, 2 serię. Tu pewne zmiany były. Tu powinien być jeszcze nalepka, czy to jest wersja 2 czy 4-ścieżkowa. No do sprawdzenia też. Okej. No, Revoxów cholerę. No sporo jest, tak, faktycznie bardzo dużo jest tych Revoxów. No Revoxów jak Akai. Sporo. A ja sobie jeszcze tak na deser. Co to, Filipsik? Gruślik. Nie, Grundig. Grundig. 845. Ale poszedł skubany do sceny. A ja aż tak się zastanawiałem, czy wziąć, nawet nie będę mówił za ile, bo w górze. Ogólnie może powiem to tak, to jest cholernie wdzięczny 3-głowicowy magnetofon. Bardzo, bardzo wdzięczny model. To jest ostatni z tej serii TK, bo później były to chyba TC, bodajże to było już 945 i 1000, natomiast TK to jest prawie najwyższy. Był jeszcze wersja, która Darko wygląda tak samo, tylko miała tutaj wbudowany po prawej stronie amplituner. O, no to takie... Bardzo, bardzo dziwne. Tutaj po to akurat pan przyjechał tak. z Niemiec. Wsiadł do samochodu i Niemiec, kupował w Polsce niemiecki sprzęt. Tak było. No okej. No, tutaj no ceny są dość duże, ale tak jak powiedziałem, bardzo ładnie. Fajnie nagrywające te grundiki są, więc tutaj nie będę się czepiał. Takie są proste przede wszystkim. Tam paseczek się wymieni. Proste. To jest taki odpowiednik Akai, więc tutaj grundik akurat w dobrą stronę poszedł. Nie poszedł w przekombinowanie, tylko w uproszczenie wszystkiego. No i myślę, że to grundik czy Sony. No, może bym się nawet zastanawiał, czy nie wybrać grundika. Tak odrobinę tamtego, bo ten magnetofon znam i wiem, na co go stać. A Sony no niestety czasami mogło przekombinować. Arię. A ja ci powiem tak już na podsumowanie tych szpulaków, że mnie ten malutki Fostek zafascynował. Okej, dobra, czyli tutaj już mamy to. Tylko na pralce stał. Taki maluch miły, no. Prawie tak miły jak te małe Akaje, nawet ten co ostatnio No chwila, ty nie masz żadnego szpulowca, prawda? Ja nie mam szpulowca? Ja mam raz, dwa, ja mam tylko 3 szpulowce. To ty wiesz o zabijaniu. 4, 5. No dobra, już coś wiesz, dobra, nic nie mówię. Dobra, no tak też mam szpulowcu trochę wyszło, no bo to jest jakość, tak? Jeśli macie jakieś nagrania, nawet jeśli jesteście miłośnikami płyt winylowych, sami wiecie, że niektóre te płyty to aż żal, że tak powiem, placek na talerz wkładać. Więc po to się kłania szpula w miarę dobra, że taką własną płytę sobie zgrywacie i później możecie żyłować tą taśmę. No ja tak zrobiłem, na przykład mam dobra, nieważne które wydanie, ale mam Das Męsie Maschine Kraftwerka. Ja sobie to zgrałem na szpulę i na szpuli to leci od czasu do czasu, a płyta sobie czeka spokojnie na następne zgranie, więc... Dobra taśma, czy to na szpulę, czy to na kompakt kasety, czy to na L-kasetę, w dobrych warunkach, jak macie w domu, nie macie żadnej wilgoci i tym podobnych historii, dziesiątki lat. To tak ja ostatnio mówiłem, ja mam kasety nagrane jeszcze, nie było tej ustawy, nazwijmy ją to antypirackiej, bo tam moje kasety były nagrywane w 90 roku. Były takie punkty na mieście, w dużych miastach, gdzie przychodziłeś, wybierałeś sobie kompakta, pan tam miał kupę magnetofonów, oczywiście Technicsa, mogłeś sobie kupić kasetę i sobie nagrywałeś. Ja coś takiego we Wrocławiu ponagrywałem, nawet kolega mi ponagrywał, nawet nie jechałem, kolega mi ponagrywał. Z Oleśnicy wtedy jeszcze mieszkał w Rzeszowie, Paweł, i on mi to ja mam do dzisiaj
Ja mam do dzisiaj te kasety, one bardzo fajnie odtwarzają, tak? I to były proste, żelazowe, chyba tedetki to są, mi się wydaje, żelazowe tedetki. I działają, oczywiście, żelazo Także, najlepsze. a minęło lat już, ojejku, 35? Swoją drogą, 35 lat. całkiem ładny magnetofon jest ten Onkyo 2060, te 3 głowice soft touch. Taki vintage, ale już taki nowocześniejszy. Takie dziwne połączenie starego z nowym. No, tak jakby się nie mogli zdecydować. Albo tak jakby też mieli ochotę na L-kaseta. No, ewentualnie tak, bardzo ładny magnetofon, Onkyo dobrze gra. Trochę kolumn jeszcze tutaj, na przykład takie coś, tuner, tylko no... Chyba pan trochę z sceny zszedł przez ostatni rok czasu. Czy to jest unikatowe? Tak, ale do tego jest potrzebna reszta, podejrzewam, zestawu, bo to która jest była równie cała wieś, unikatowa. Tak. Więc to tuner jest zajebisty, sorry, to mega jest zajebiste. To jest skala, powiedzmy, analogowa na dole, synteza, Ale fajnie programator, po prostu- no zajebiście wyglądający sprzęt. Dobrze było całą resztę mieć do tego i wtedy byłoby dobrze. A tu widzę pewne problemy logistyczne, żeby całą resztę, że tak powiem, zdobyć. No. Kolumn dużo jest. O, to jest ciekawe, zawsze rozkminiam, co to jest, bo to jest Made in Germany. To jest sam tuner, to cały zestaw, taki właśnie złote napisy na brązie, więc no. O, jeszcze O, widzisz. kaseta powinna być. Ale kto to wyprodukował, czy Dural, czy ktoś inny, nie mam bladego pojęcia, jeśli chodzi o tego. Tą serię Audiona. A słuchałem tego, bo miałem. Trochę tego sprzętu przewaliłem przez te lata. Tu masz, Grześku, miałeś cały komplet, wróć się. Nie chcę, Nie patrzysz. wiem, O właśnie. patrzę, ale zignorowałem. Masz, lubisz się sam oszukiwać. Masz cały komplet z kasetą, voila. Nie widziałem, no ale wiem, no mówię, że powinna być kaseta, natomiast no, to już akurat jest tak specyficzne, to cholera musi się podobać. No to tak, design ma osobliwy, taki... No, tego nie idzie pomylić, już na pewno. Brauna jeszcze tam z Nadem pomylisz od biedy, ale tego z czymkolwiek innym, no nie jesteś w stanie. No i cena też fajna, 7,87 zł do negocjacji jeszcze. Duże No, trafo widać takie ten... o, w nocy ciemno już, diody świecą. Tak. No to nie jest Tokyo by Night, no niestety, ale jest ładnie. Ale to jak ścieżka schodzenia w nocy na O, lotnisku, tak, 666 wkroczyła, proszę. Była wcześniej za złotych 600, teraz już jest za złotych 800. Ona kiedyś była chyba na Allegro, żeśmy oglądali, Tak. pamiętam, tak? I to Tak, jest nawet bardzo mnie- fajny zestaw mini z preampem i końcówką mocy. Nawet mnie namawiałeś, w końcu jak pomyślałem czemu nie, to już jej nie było. Tu masz tutaj, czemu nie, już masz za sobą. Ja już kupiłem. Ostatnio co innego. No wiem, że kupiłeś, aczkolwiek no ładny Siemens 666. Zestaw z fajnym preampem, fajną końcówką. To wszystko jest fajne po prostu. Tu nie ma się do czego napierdzielić. Tak. To jest ładne. Jako zestaw mini jest super. Moim zdaniem jest super, tak jak każdy z praktycznie Siemens. Jeśli ktoś ma mało miejsca, chce dobry sprzęt z epoki początku lat 80., boże chciałem powiedzieć 70., no to jest naprawdę coś, co spełni jego fantazję, jakiekolwiek Metalowe, głębokie. nie plastikowe, przynajmniej front panel, no bo tył z plastiku, ale front panel z metalu jest także bardzo 7 jest jeszcze. To mamy następny 666. Że się nie bali, taką nazwę dali. No ciekawe. No, Sony CF610 z głośniczkiem chyba. Czy to jest kieszeń na kasetę chyba? A nie, głośnik. Nie, to klapka. Nie, głośnik. Ale takie zamyka na ten, taki... No tak, tu jest głośnik po tym. No tak, no, dobrze mówisz. Ty masz rację, ja mam rację, bo to jest klapka i jednocześnie jest głośnik. To dobrze. I jest amplituner. I 1.1. A widzisz, jest amplituner. Tu jest amplituner z kasetą. No, czasami takie boombox. przypadki, De facto. takie przypadki można znaleźć. No. No, ciekawostka, bo to też raczej niezbyt często, ale jest ciekawe. Co jeszcze tutaj mamy? Sony TV33 i Sony CCK. Jakiś TCK. Tutaj jest ten wskaźnik taki, Tak jest, tak. który może, ale nie musi wylać. Ten nie wylał. Ten nie. I tu raczej chodziło tylko i wyłącznie o to, że te wskaźniki są zajebiste, bo chyba z tyłu nie ma dykty. Te wskaźniki robią cenę w tych magnetofonach Sonego, tak? No to było wtedy nowoczesne, a tutaj jeszcze V33, też cały zestaw z korektorem z Mansenshautu, no to jest okej.
Stary, to 150 zł kosztuje. 150 zł? Co tu gadać, kurde, Darek, złota. A czekaj, kurwa, muszę się przybliżyć do... 150 zł. Za wszystko, tak? No czekaj, bo teraz zgubiłam na koniec. Uszkodzona niestety No, wieża pierdolisz, odkładająca, ble, ble, ble. Brakuje taśm do podpięcia gramofonu. Dobra, za 150 zł przeżyję. Brak podświetlenia wyświetlacza. No dobra, tutaj trzeba było dużo zabawy. Ale może Dobra, ktoś ale sobie... cena jest taka, powiem ci, łechta. Tak, no gdyby był całkiem sprawny, to w ogóle, no. No nie, ale to są rzeczy, jak kupisz sprawny, to ci też może pierdolnąć. No i co wtedy zrobisz? No tak, ale tutaj brakuje taśmy w ogóle podłączeniowej z tyłu, to trzeba było poszukać. Znaczy, a ja powiem, że taśma pewnie ci się znajdzie, bo to będzie taśma, którą Sony jeszcze w dziesiątkach innych sprzętów stosowało. Więc taśmą bym się nie przejmował. A od gramofonu ile masz sygnał? Zasilanie i lewy, prawy plus masło. No to też nie. Pokaż ten tył, jeszcze z ciekawości zobaczmy, oglądnijmy jak żeśmy... O właśnie. No i pewnie będzie standardowe Sony łączone. Tak. Albo pan gramofon ściągnął, bo to taśma tu idzie do góry do gramofonu. No, ale powiedzmy jest, sorry, to 150 zł kosztuje, to można naprawić, no. A gramofon jeszcze zobacz z naklejką i tutaj masz na korektorze naklejkę, tak? Czy to gramofon jest jaki? No zwykły, ale jest zestaw, tak? Tak, jest zestaw. Za 150 zł mimo wszystko fajna zabawka. Magnetofon z autorewersem. O, dokładnie, magnetofon będzie działał. Tutaj to odpalasz i idziesz. To jest Sony akurat z tego okresu będą działy. Tutaj te membranki wszystkie całe są widać. To amelinium, panie, jest też swoją drogą. Tak. Ameliniowe. Okej, fajne Sony za 150 zł. Taki lata 80 pełnym ryjkiem. No jak i ktoś widzisz. ma tasiemkę, niech sobie kupi. Bo jak masz tasiemkę, to już tylko resztę dokupić za 150. Bo czasami ta tasiemka sama może 150 kosztować. No nie przesadzajmy. Tak jak powiedziałem, moim zdaniem to będzie pasowało od innych sprzętów. Od innych sprzętów. To była tylko taśma, to nie był sprzęt też z najwyższej półki od Sony, więc raczej to później recykling robili tych rozwiązań. Obstawiam. Dobra, no te mini wieże takie dużo weszliśmy w erę plastiku, tak, i to miało być na komunię, to miało być na chrzciny, to miało być na wesele prezent. I tak to po prostu sprzedawano dużo, a tanio i tyle. Nie drogo, a rzadko, że albo samochód, albo wieże, tylko po prostu miało być tanio i spełniały jako tako w latach 90. swoje zadanie. Też ładniutkie Sony. Takie nowoczesne bardzo. Ale ładniutkie. No dobra, kończymy dzisiejszy odcinek, bo byśmy mogli dalej, ale zaraz tutaj któryś z nas padnie. No i cóż, zapraszamy jak zwykle na początku dużym napisem do subskrypcji. Dziękujemy wszystkim za to, że czasami może ktoś płaci na tą kawkę, no bo mają to w dupie, ludzie obejrzą na i tyle, bo my tutaj miliony czepiemy z tego. Znaczy, ja powiem to od siebie, jakbyśmy to robili za pieniądze, to wierzcie mi, nie robilibyśmy tego. A to na pewno, to pełna zgoda, ja się podpisuję pod tym obiema rękami. No. Więc tyle jeśli chodzi o szpilę. Mam nadzieję, że odcinek się podobał, bo... Brawo. No, tą nierówną walkę Grzechu. Dobra. No. A magnetofon byś chciał. Dobra, my kończymy, będziemy tu dyskutować najwyżej później. Do następnego odcinka, trzymajcie się cieplutko. Na razie, hej. Cześć. A tak po nagrywaniu, jeszcze taki off-topic, tak after credits, jak to się mówi, trafiliśmy sobie na to. I tak, na zasadzie pierwszej spojrzeń skubany, ale ładny, nie? Wychyły są, wszystko jest. Tak, mini, Patrzymy. jeszcze jest klapeczka robi robotę, teraz zobaczcie z góry. Tak. Niesamowicie fajny sprzęcik. Fakt, 800 zł. 800 zł pan chce za... 650 do negocjacji. A daj na opis Grzechu, bo to zawsze może nas coś zaskoczyć przy opisie. Ale dupę urywa. Sprzedam ze wzmacniaczem, bardzo płaski, gra bardzo kaseta bez funkcji, niestety paski do wymiany, to tam stan oka. No to jest w pięknym stanie, naprawdę, to jest ciekawostka, bo to rzeczywiście można by było wszędzie położyć dosłownie. Tu jakieś timery, pierdoły są ogólnie jeszcze, tutaj przy tej kasetotunerze. No, powiem ci, to jest taki no plastikowy, ale to mimo wszystko jest taki rarytas trochę dla mnie.
No rzadka rzecz. Nie widziałem I tego bardzo, wcześniej. bardzo ładna. Aczkolwiek być może wiele nie widziałem. Minimalistyczna. To jest faktycznie bardzo ładne. Bardzo No taki ładne. Można to pomysł. powiesić na ścianę. Bo wiesz co, były te płaskie szarpy gramofony, tak? I tu jest, myślę, komplet do tych gramofonów szarpa i płaskich. Właśnie to jedno do drugiego jak najbardziej pasuje. I tyle. No i tyle, jeśli chodzi o After Credits, bo tutaj Boombox tam się zaczęła, to tak trochę mniej nas interesuje. Okej, jednego można mieć. O, Ale zobacz tutaj, a właśnie. dobra, Dziękuję. robi się groźnie. 250 zł. 250 zł to samo. To musi być niesamowicie plastikowe, aczkolwiek zajebiste. Ale zejdź na opis. Zajebiste. To jest APLD. ładne, to jest ładne. No kurwa, 250 zł, przepraszam. After Creditsy. Mocnie stanowi super, wszystkie przyciski, nic nie idealnie, nic nie żyje, nie trzeszczy, wszystko działa, pięknie gra, tuner gra, mono jedynie Paski. tape jest uszkodzone, przewija, ale nie odtwarza, no to faktycznie Pasek paski, albo tak. Idler. No Idler jak przebija, to rotki chodzą, ale Idler nie działa. Poznań. No jeszcze nawet wiemy, kogo można po to wysłać. I tutaj właśnie to jest to, że już skończyliśmy, a... no nie. No dobra. Tak czy siak taki mała ciekawostka. 250 polskich złotych. Tak, to jest przed jako ciekawostka, no bo to O, już zobacz, rzeczywiście obok siebie jak tak, ustawione. obok siebie może Jeszcze leżeć, pod więc na jakiś ścianą. taki mały regalek pod Stary, do garażu telewizor, nawet na bym to ścianę. na ścianę w garażu bym to zawiesił na dzień dobry. Mm. Płaskie kolumny to jakieś dobrać. No i jest super flat zestaw. To nie problem zabrać płaskie kolumny No do niego. więc sorry, jeszcze wychyły, wszystko jest bajeczka. Dobra, tym pozytywnym No. akcentem kończymy odcinek po raz drugi.